Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, wszemi wobec. Witamy serdecznie na coczwartkowej kolacyjce bez konsumpcji, zajmującej się pikanterią życia ekonomicznego, geopolitycznego i militarnego. A witają Paweł Jeżowski, Dzień profesor dobry. Daniel Boćkowski, Czołem. Mateusz Lech-Pan-Zen, Maciej Kapitan Lisowski. Jeśli uda się, że dołączy do nas Martin, to jeszcze będziemy widzieć Martina i przebiegniemy się w dniu dzisiejszym w kolejności odwrotnej niż zazwyczaj, bo nie zawsze trzeba się trzymać tego samego szynelu, bo więcej rzeczy się dzieje w przestrzeni ekonomii niż w przestrzeni militariów jako takich. Dlatego dzisiaj rozpocznie nasze ciekawe spotkanie Mateusz i usłyszymy o największej menażerii świata z największymi problemami, czyli o wróblach. Tak jest, witajcie serdecznie. Chciałem zacząć od po prostu tematów ekonomicznych, bo więcej się dzieje w ekonomii Rosji, w gospodarce, w walucie i tak dalej w porównaniu do tego, co się dzieje na froncie. Jako że dzisiaj mamy szczuplejsze grono niż ostatnio i mamy mniej więcej pół na pół, więc postanowiliśmy po prostu to zmienić. Rubel tonie. Rubel się mocno osłabia się w stosunku do wszystkich walut i opisaliśmy to w ciągu ostatnich 2 dni. Wypuściliśmy 2 duże artykuły na ekonomii Rosji. Pierwszy był typowo właśnie o rublu i sytuacji w takiej gospodarce. Drugi natomiast był odpowiedzią na jeden z artykułów, który pojawił się w polskiej prasie, jakoby Rosja miała się świetnie gospodarczo, więc zmobilizowało to do napisania takiego naprawdę długiego artykułu z opisaniem każdych elementów, które tam zostały wymienione i myślę, że sobie dzisiaj to też omówimy. Z nowych informacji, których jeszcze może nie widzieliście, to jest to, że od popołudnia interwencja Elwiry najprawdopodobniej jest na kursie euro, gdyż tam jest... Na wszystkich jest. Na wszystkich jest? No to okej. Znaczy teraz już sobie dali spokój. Ze względu na to, że euro dzisiaj przekroczyło już ponad 100 rubli. 102 było, tak, Paweł? W szczytowym okresie? Tak, był moment, tak, że tam to piło. No właśnie, więc mamy sytuację taką, że ja staję się fioletowy i chyba będę musiał uruchomić za chwilę jeszcze raz swoje wideo. Ale wszyscy pomyślą, że to dla dorosłych program. A co, różowa landrynka? Różowa Tak, landrynka. ja jestem różowy A ty na landrynek. tym kanale wszystko możliwe. Był wróżbita Maciej, może być różowa landrynka. Tak, to może zostawimy na razie. Natomiast zgubiłem wątek, panowie. Co ja mówiłem? O tym, No. że pewna gazeta zrobiła, Rubelkach. co niektórzy zasugerowali, Tak. przedruk, sugerujący, jakoby w tej gospodarce Rosji było co najmniej nieźle. No Znaczy i jest zdecydowanie dobrze, a nawet хорошо. tak. Jest dobrze, a nawet хорошо. Odwiedzajcie więc światowcy nasze zoo. Tak Zoo. było dalej w tym kabarecie. Tak. nie? Tak. Więc jeżeli chcecie sobie poczytać o szczegółach, to jest to w formie pisanej na ekonomii Rosji. Odsyłamy, polecamy. I teraz tak, Elwira wczoraj mówiła, że każdy kurs rubla, jaki będzie, ją satysfakcjonuje. I że nie będą robili interwencji. Dzisiaj chyba to mówiła. To A było może wczoraj? nawet dzisiaj. Nie, to było Nie, dzisiaj. wydaje mi się, no to okej, to dzisiaj rano. No, raczej Żadna z dzisiaj, kobieta bo... wszystko ją satysfakcjonuje. No, Nie, bo to chyba wyglądało tak, że to był taki sprytny pomysł, taki krótkotrwały, że bank centralny powie, że no nie jest zainteresowany żadnymi interwencjami, bo przecież nic złego się nie dzieje, czyli z jednej strony uspokajamy rynek, no to ten dolar może dojść do jeszcze większych wartości, więc nie będziemy interweniować. A z drugiej strony po cichu widzieliśmy dzisiaj na wszystkich walutach interwencję banku, taką stopniową, żeby wyhamować przede wszystkim. To nie była interwencja, żeby zbić tą cenę, tylko żeby wyhamować wzrosty i ona tak mniej więcej chyba do godziny 16, 17 była udana, natomiast już w samej końcówce teraz mamy z powrotem wejście na wzrosty, no bo przestali sprzedawać walutę. No i oczywiście jest najważniejsze pytanie, ile tej waluty im zostało, ale o tym sobie powiemy pewnie później.
Bo pewnie powinniśmy sobie powiedzieć najpierw o przyczynach tego, nie, Mateusz? Tak. I o tym trochę był twój właśnie artykuł, a nawet 2 artykuły już się pojawiły. Jakby popatrzeć, że w niedzielę w podsumowaniu tygodnia był również na miejscu pierwszym Rubel, no to mamy trylogię już artykułów na ten temat, Tak, na tak. ekonomii. Ludzie piszą, że ci PIN nie styka. Ja nie wiem, co to jest PIN i gdzie nie styka. Powiedzmy, że PIN to jest Kamerka, w coś tu? zależności ten, od rodzaju- czekajcie. Nie, że na kablu, ale chyba nie jest kabel. No nie. Chyba no, kamera ja- siada. Ale to, no, nie wiem. Nie, to jest wiem. brak jednego z kolorów i w tym momencie na wtyczce, w zależności jaką masz, jedna z No. igieł może Ale nie działać właściwie, on- albo jedno... No jak ma USB, to no dobra. Jak na szczegół. USB, W to każdym znaczy, bądź że razie będzie różowy lądrynek. któreś z pól nie pracują w gnieździe. Jako, że mamy cykl różnych wtop technicznych, to zostawmy to tak. Ja będę dzisiaj różowy dla odmiany. O co chodzi z tym osłabieniem rubla? Ja znalazłem taką wypowiedź profesora ekonomii z Moskwy z 40-letnim doświadczeniem Evgeja Kogana. I tu może spróbuję posłużyć się cytatem jego. Widzimy, że Rosję opuszczają bardzo poważne pieniądze. To nie tylko gospodarka i biznes, ale także zachowanie poszczególnych podmiotów, które najwyraźniej po ostatnich wydarzeniach uznały, że tak jest dla nich lepiej, bezpieczniej. I o co chodzi? Chodzi o Prigorzyna. Według tego ekonomisty ten rajd Prigorzyna spowodował to, że duży pieniądz, który gdzieś tam w Rosji wciąż jest obecny, wpadł w lekką panikę i zaczęli szybko wycofywać swoje środki. I nie wiem, czy pamiętacie, jak było na początku wybuchu wojny, jak polski złoty się zaczął gwałtownie osłabiać i jak z naszej giełdy wyparowało bardzo dużo pieniędzy. I tu myślę, że to po prostu nastąpił ten sam proces jako jeden z czynników, który miał miejsce po tym rajdzie, który był uznany w Polsce bardzo często za ustawiony, jakiś nieskuteczny i tak dalej. Natomiast on w sferze gospodarczej odcisnął swoje piętno. Co myślicie o tym, panowie? Czy ma to związek? Nie ma to związku? Jakie są wasze zdania na ten temat? Ucieczka Odpalenie kapitału Prigorzyna, żeby ten? i Prigorzyna. Żeby obulić rubla? Nie. Myślę, że jedni wykorzystali to i jako pretekst. Znaczy na pewno takiego bajzlu nikt się nie spodziewał. Ale... Patrząc na to, co napisał No Maciek lepiej. Korowaj, to ekipa patriotów, która nie ma takich zasobów finansowych, wykorzystała sytuację, a jeżeli to się teraz przekłada jako czynnik wtórny na kursie rubla, pokazując słabość władzy centralnej, to jest nieplanowany, bo to nie są finansowi Na pewno. ludzie, to nie są biznesmeni. To Ale są tu nie siłowicy i takie coś, jeżeli jest skutkiem ich działania, to jest poza ich percepcją. Ale to chyba nie zrozumieliście tego, co chciałem przekazać, albo niejasno powiedziałem. To nie chodzi o siłowników i nie chodzi o efekt tego, co Prigorzyn chciał osiągnąć, tylko Nie, to efekt co jest uboczny. skutkiem tego. Tak, efekt uboczny, o tym mówię. Tak. Prigorzyna wykorzystała tak zwana frakcja patriotów. Mhm. Tylko to nie są ekonomiści, to nie są biznesmeni. To są siłowicy, tudzież ludzie z branży mundurowej, nieobdarzeni wyobraźnią ekonomiczną. Jeżeli to, po tym jak oni wykorzystali Prigorzyna, przełożyło się na takie skutki w przestrzeni ekonomii, to na pewno nie był to ich celowy zamiar. To jest rzecz wtórna, na którą oni zapewne się nad nią nie zastanawiali. Teraz ich to może zaskakiwać, a przy okazji bije we frakcję biznesmenów, ponieważ to oni na tym tracą w tym momencie, jeżeli nie byli bezpiecznie ulokowani w dolarowych czy też eurowych przystaniach. Ale Krzysztof, jak masz jakiekolwiek wątpliwości, co się dzieje w Rosji i widzisz numer z rozsypującym się państwem wewnętrznym przez chwilę, nawet przez tych parę godzin, no to zastanawiasz się, ile jeszcze możesz ugrać. I tak naprawdę tam przecież wszyscy się pewnie też obstawiali, na ile będzie wprowadzona stan wyjątkowy, jak on będzie wyglądał, co jeszcze może spotkać każdego, więc jeśli ktoś nawet jeszcze
szedł na stratach, czy liczył na to, że na stratach prawda, przetrawi to wszystko, no to po takim popisie słabości państwa ja się nie dziwię, że część osób próbuje te swoje aktywa kasować, ale ja też nie sądzę, że to akurat wszystko ruszyło przy Prigorzinie. To jest raczej zamykanie jakichś dłuższych procesów, tylko ci, którzy po prostu widzą to, uznali, że już ta gra naprawdę nie jest warta świeczki i nie wiadomo, jak to się skończy. Okej, Paweł, Ale co ja nie myślisz? gram, więc no, to zupełnie inna Chyba bajka. ja zrozumiałem jedynie twoje pytanie. Albo przynajmniej. No nie. Znaczy, to trochę wygląda tak, że mamy wiele aspektów, jeżeli chodzi o osłabianie rubla. I ten rubel osłabia się już od roku. Ja pisałem w grudniu swego czasu taki dłuższy fragment, tak, na temat, dlaczego ten rubel się osłabia. Potem również pisałem, tak, to jest efekt jak gdyby długofalowy. Niemniej, to co obserwowaliśmy ostatnio, przez ostatni tydzień, a nawet już teraz dłużej niż tydzień, no bo półtora tygodnia, jest efektem Prigozina, ale nie tak wprost, jak wy to rozumiecie, tylko troszeczkę inaczej, bo mamy dwa efekty, które zaistniały. Pierwszy efekt, który zaistniał, to był może będę po polsku mówił, starał się przynajmniej, to były paniczne zakupy waluty w sobotę oraz w niedzielę, no głównie w sobotę, w Moskwie, w Petersburgu, w tych większych miejscowościach. Wtedy mieliśmy sytuację taką, że euro poszło powyżej 100, tam doszło do 110, dolar podobnie zaczął dochodzić do wartości właśnie 100. I ten efekt, oczywiście w poniedziałek, jak się okazało, że już jest po puczu, no to wszyscy spodziewali się, że nie będzie żadnego efektu, no i ten dolar i euro wróci. Niemniej rozpoczęte pewne mechanizmy, i tu bardziej właśnie Daniel do ciebie pytanie, bo to są pewne mechanizmy, które zaistniały w głowach Rosjan, czyli sobota, niedziela, taka panika, lecimy, kupujemy, a potem zaczęliśmy obserwować i to obserwujemy właśnie cały czas, taki element, że Rosjanie napędzają głównie wzrosty walut. Oni teraz chodzą właśnie do zamienników, czy tam po polsku do kantorów, do banków. W bankach brakuje jeszcze dodatkowo waluty, co powoduje jeszcze taki element, no, że trzeba kupić. Mamy też efekt tego typu, że osoby, które kupiły powiedzmy 2 tygodnie temu tą walutę, zaczynają znowu kupować, widząc, że to działa, tak? Czyli ta inwestycja, tak ją nazwijmy, która miała być, no nie wiem, na moment, no zaczyna działać i cały czas jak gdyby ruch, szczególnie i to rosyjscy ekonomiści to podkreślają, że w przypadku rubla, w przypadku dolara i euro, to nie jest zapotrzebowanie pochodzące z firm, tylko to jest zapotrzebowanie pochodzące z rynku detalicznego. I to jest bardzo duże zapotrzebowanie na ten rynek detaliczny. I w tym momencie nie ma takiej ilości rezerw, banki nie mają takich ilości rezerw, żeby to zapotrzebowanie zaadresować, co jeszcze dodatkowo powoduje te wzrosty. Więc mamy taką spiralę lekkiej, nie chcę nazwać, że to jakaś jest silna panika, tak jak była w zeszłym roku, ale są już pewne takie pierwsze elementy, tak? Czyli zaczyna brakować tej waluty, ta waluta drożeje, zaczyna jej brakować, drożeje i tak dalej. To jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy najświeższe dane z rynku firm i tam mamy ciekawą sytuację, bo w czerwcu yuan wyszedł na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o rozliczenia walutowe. Tak, tam doszedł już do 40 kilku procent, co pokazuje... 40 kilku procent całości obrotu walutami. Tak. Co jak gdyby pokazuje przede wszystkim, że spada euro, udział euro w rozliczeniach, dolar się jeszcze trzyma, natomiast no, ten yuan rośnie, on przekroczy prawdopodobnie za moment 50%.
Paweł, tam No jeszcze nie chciałem skończyłem, tylko, ale dawaj. ale tylko chciałem dodać, bo wspomniałeś o euro i że euro w tych rozliczeniach to już jest tylko kilka procent, nie? Tak. Żeby była świadomość, że tak naprawdę te rozdzielenie tych interesów i handel za euro praktycznie zanika w Rosji. Tak, jeszcze powiedzmy może dlaczego zanika. No zanika z kilku powodów. Po pierwsze surowce są rosyjskie surowce są nieeksportowane do Europy. Poza kilkoma wyjątkami, czyli troszeczkę ropy jest i troszeczkę tego gazu leci tą południową nitką i powiedzmy do Bułgarii troszeczkę ropy płynie. To są bardzo małe ilości w porównaniu z tym, co było w 2022 roku. A więc z jednej strony nie ma tego eksportu, ale również siada import. A więc te sankcje jak gdyby zaczynają działać już tak na pełną skalę i nie ma takiej sytuacji też jak była w zeszłym roku, że ten import szedł jakimś tam strumieniem przez te kraje trzecie, to zaczyna się powoli dociskać. No i jeszcze jest element, że te towary europejskie są za drogie i one nie są w stanie konkurować z towarami chińskimi czy rosyjskimi, które są gorszej być może jakości, ale teraz Rosjanie raczej nie nastawiają się na konsumpcję, pomimo że ona rośnie, ale to za chwilę powiemy, bo to nie jest takie proste, tylko nastawiają się na przetrwanie, tak? Czyli już nie kupią sobie powiedzmy, nie wiem, francuskiego wina, tylko kupią sobie gruzińskie wino, tudzież kupią jakieś wino, nie wiem, z południa Rosji. A może jedzenie kupią? Gdzie jedzenie kupią? Jedzenie. To jest może- towar może pierwszej z- potrzeby? Wino? Dobrze, dałem przykład wina. No dobrze, no ale są też produkty Ziemniaki. spożywcze, tak, które były też eksportowane z Unii Europejskiej i to wszystko siada, dochodzi ta wojna transportowa. I tak, zwykli Rosjanie plus to, co się dzieje na juanie, doszedł jeszcze jeden element. Ja o tym mówiłem ostatnio u ciebie, Maciek, a mianowicie Rosja spadła w koszyku chińskim. I to jest chyba najbardziej poważna rzecz, która ich dotyka. To znaczy oni spadli, jeżeli chodzi o cenę ryzyka. Wcześniej byli oceniani jako bardziej stabilny kraj, z którym można handlować, a po tym przewrocie Prigozina na wszelki wypadek zostali przesunięci na dalszą pozycję, co powoduje, już teraz widzimy, że zwiększają się przedpłaty za towary chińskie. Czyli Rosjanie muszą na przykład nie płacić 80% przedpłaty czy 50%, tylko 100%, bo inaczej nie dostaną. Bo to jest tak jak do tych krajów afrykańskich. Chiny boją się, że nie otrzymają za jakiś czas. Być może znowu się powtórzy jakaś sytuacja, nie będzie Prigorzyn, tylko będzie jakiś inny wataszka, tudzież będzie jeszcze coś innego. Lepiej dmuchać na zimne, szczególnie, że nie ma tam dużych takich kontraktów, które gdyby byłyby być lub nie być dla tych firm chińskich. Tak? To są jakieś małe najczęściej sprzedaże i rynek rosyjski jest rynkiem małym. Moi drodzy, chyba musimy coś z tym zrobić, bo tu coś, co się nazywa tak, jak się nazywa, wypluło z siebie takie coś. I co my mamy z tym panem zrobić? No, Ja- musi przełączyć Każdy się może na, wierzyć w co chce. na ten. Tak, każdy może wierzyć w co chce, ale tak pokraczne tłumaczenie zjawisk ekonomicznych, jakie na korzyść rosyjskiego miru wykonywane są na tym kanale, który tu jest wspomniany przez tego pana, mocno urągają inteligencji przecież. Nie no, ruski mir jest ruskim punktem widzenia, więc no ja się tutaj nie dziwię. No trudno, żeby Rosjanie teraz ogłosili, no prawda, kaput, no to już nie zadziała. Tak, znaczy w Rosji Propaganda mamy jak musi gdyby trwać. dwie takie prawdy, tak? Jest ta prawda propagandowa i ona jest głównie na przykład przez Komso reprezentowana, komsomolską prawdę, tak? To chyba dobre i powiedzmy jedynkę. Natomiast jest sporo na przykład takich informacji, gdzie można znaleźć czy na MKRU, czy na Komiersancie, gdzie są wypowiedzi przede wszystkim rosyjskich ekonomistów i oni prezentują zupełnie inne postrzeganie świata, które jest bliższe temu, o czym my często mówimy. Wydaje się, że tam nie boją się o tym mówić. Natomiast no, tutaj przywoływany pan, ja nie chcę jak gdyby Ja też nie używam jego nazwiska. komentować, nie chcę, bo wydaje mi się, że to jest niepotrzebna promocja dla rosyjskiej propagandy, szczególnie, że sporo jak gdyby tych
tych tematów, jeżeli spojrzycie sobie na właśnie na rosyjską jedynkę czy Komersanta i te wypowiedzi, no to jest często bardzo duża kalka tego, tak. Być może oczywiście on dochodzi do tych samych wniosków, co rosyjska propaganda, nie wiem, tak. Wiesz, no to zawsze zależy od tego, jaki sobie weźmie punkt odniesienia i co wprowadzi do tabelek. No można wprowadzić takie dane, że mu wyjdzie. No, to nie jest trudne. W końcu tak naprawdę Rosjanie, ci zwykli Rosjanie, jak mówiłeś, dlaczego oni? No bo oni myślę, że już stracili jakiekolwiek złudzenie. Tutaj ważne było nawet nie tyle to, że Prigorzyn to zrobił, ale to, co ogłosił dzień 12 godzin wcześniej, tylko że ta wojna jest ściemą, że stracimy ogromne pieniądze, że giną bezsensownie ludzie. No, gdzieś Obalił myślałem, że- mity propagandy Tak, rosyjskiej. bo on tak naprawdę był kimś takim, kogo część Rosjan rozpoznawała. Ludzie słyszeli z propagandy Wagner i tak dalej. Tak naprawdę Prigorzyn był przede wszystkim rozpoznawalny wśród żołnierzy, bo tam można było sobie porównywać, co on może ściągnąć dla swoich, a czego inni nie dostają. Ale w momencie, w którym poszła ta Rosjanie potrafią dodać 2 do 2. Jeżeli rano gość oświadcza, że operacja specjalna to ściema, bo jest normalna wojna, że nikt na nas nie chciał napaść, że prawda, tracimy ogromne ilości ludzi, że gospodarka się wali i tak dalej, a wieczorem ogłasza, że został zaatakowany, po czym wkurzony idzie na Moskwę, no to rozpoznawalność Prigorzyna w rosyjskim społeczeństwie, szczególnie, że Pierwszy Kanał i wszystkie inne zadbały o to, żeby o nim powiedzieć, no to zrobiło swoje. Potem to się przełożyło na wejścia na Telegram. Ludzie posłuchali sobie kilku informacji Prigorzyna, no i to się rozsypało. Więc myślę, że moim zdaniem rosyjscy, zwykli Rosjanie po prostu już nie to, że przestali wierzyć w tą propagandę, bo nie sądzę, żeby ta papka cały czas im się tam dobrze zalęgła w tej głowie, co stwierdzili jedno, że skoro już tak się dzieje, no to niech ja stracę, ale tych trochę dolarów muszę mieć, bo to jeszcze jest coś, gdzie prawda, nie wiem, no na złoto już nie mogą za bardzo wymieniać, więc obstawiam, że przede wszystkim już im tylko dolar został. I to taka rozpaczliwa próba ratowania po prostu sobie gospodarstwa domowego na najbliższe tygodnie, może miesiące. Słuchajcie, ja wyświetlę wam jedną rzecz, bo tutaj też trzeba, ja proszę moderatorów o takie, no widać, że to jak gdyby osoba z Rosji pisze, bo jeszcze cyrylicę sobie wkleja. Natomiast sprawdźmy, tak? Sprawdźmy, bo tutaj jest jak gdyby cały czas, nie wiem. Paweł, to niezależnie od tego jeszcze przypomnę wszystkim, że w 991 roku rubel do dolara to było 21,48. Dobrze, ale sprawdźmy sobie, bo tutaj ktoś pisze, że dzisiaj i że w ogóle złotówka się bardziej osłabia niż rubel i tak dalej. Dobrze, spójrzmy sobie, ktoś sobie może sprawdzić, ja nie będę tego wyświetlał, tak, ale możecie jak gdyby tutaj mi wierzyć. Patrzymy. Jeżeli chodzi o złotówkę, tak, złotówka dzisiaj osłabiła się, euro urosło o 0,65%, ale popatrzmy, jak to wyglądało przez ostatni miesiąc. Mamy tutaj 0,36, tak, czyli bardzo stabilna waluta. Jeżeli popatrzymy na rok, to euro się osłabiło o minus 4%. To teraz Do złotówki. spójrzmy. Tak, Do złotówki. złotówka wzrosła, wzmocniła Wzrosła, się. tak, Tak jest. euro się osłabiło do Na złotówki. dolarze dzisiaj był 1 grosz różnicy przez cały Dobrze, i teraz sobie spójrzmy na dzisiaj. Tam dzisiaj spadki czyli wzrosty na euro w stosunku do dolara wynosiły prawie 4%. Natomiast na koniec dnia się to zmieniło. W tym momencie jest to niecały 0,89, tak? A więc tu, jeżeli patrzymy, nieprawda, to co pan pisze. Następna miesiąc, no to to rubel w stosunku do euro osłabił się o 14%. Patrzymy sobie rok. Rok jest prawie 76% osłabienia. Nie? No i jak ty tak tu możesz mamy obalać? wzrost złotówki o 4%, a tu osłabienie rubla o 76%. I to jest, Ale prawie to równo jest. No prawie równo, No, nie? No złotówka to jest gorzej się idealny zachowuje przykład przez tego, ten jak pan D rok. tłumaczy te zjawiska. Super, Fakty nie? są takie, a jego tłumaczenie inne. Klasyka westernu we wschodnim Więc- wydaniu. Więc tak. A więc to tak wygląda, oddaję wam głos. Ja mam do Was jedno pytanie, bo Mhm. mówimy o Prigorzynie i tej panice ewentualnej, że ludzie ruszyli na kantory i tak dalej, Mhm. a
jaki wpływ miało na to, że Putin właściwie się zachował tak tak, to ty jedź sobie na Białoruś i ludzie wtedy stwierdzili, no kuźwa, to nie jest Putin już, to nie jest ta władza, to coś tam To jest nie już jest nie ta tak. silna władza, To nie jest ta o której silna mówił, władza. że ma. Tak, i jak to na przykład odebrali Chińczycy? Czy to nie był element, że przerzucamy do koszyka, bo on nie trzyma tego w kupie? Jak zareagowały Za szybko chyba. jak zareagowali politycy zachodni, praktycznie wszyscy, jak jeden mąż, wypowiadali się, że Putin osłabł i Putin nie trzyma tego w kupie. Ja później zrobiłem takie zestawienie chyba w niecały tydzień potem, to praktycznie wszyscy gdzieś tam najwyżsi urzędnicy, politycy Europy w jednym tonie się wypowiadali, no może poza Orbanem, nie, no wiadomo, ale tak to gdzieś poszła taka narracja, nie? I czy to miało jakiś wpływ, jak myślicie? Bo jednak Rosja jest postrzegana postrzegana była jako silny kraj z silnym mężczyzną, wiecie, takim carem. To chyba już od dawna nie. Moim zdaniem to, jak Putin powoli, ale bezustannie słabł, to widać było. Tak naprawdę Putin, który tak histerycznie spanikował w czasie pandemii, te jego gigantyczne stoły, to jego odsuwanie się, te jego, prawda, jakieś takie pandemiczne fobie i paranoje, no one już pokazały, że ten facet po prostu ma wielki problem i to już był taki moment, kiedy jeżeli ktoś oczekiwał silnego cara, to go nie dostał. Więc chyba to był taki pierwszy etap osłabiania tego obrazu Putina, który był robiony świadomie przez niego, no bo widać było, że to zachowanie może dziwić. Choćby dlatego, że widać było, jak to przekładało się na innych przywódców. Więc to już był ten taki pierwszy chyba moment zapaści. A potem tak naprawdę to ta sytuacja, w której Putin zrobił się tą Katarynką, która cały czas mówi, że jest cudownie, to jest coś, co Rosjanie potrafią rozegrać. No, bądźmy szczerzy, doświadczenia patrzenia na genseków wszystkich możliwych i sprawdzania, na ile jeszcze ten się utrzyma, nie wzięły się znikąd wszystkie dowcipy dotyczące, prawda, Breżniewa, dotyczące wszystkich innych po kolei, nie wzięło się te obstawianie, na ile car jest silny lub car wie, co robi. Stąd Putin, moim skromnym zdaniem, w tym momencie już tylko szedł na tej takiej pochylni w dół i nie było siły. A Prigorzyn po prostu, no Prigorzyn tylko pokazał, że król jest nagi i myślę, że to było ważne, dlatego że w tym momencie odbrązowiły go jego własne stacje. To było niesamowite, bo on był na tyle zdesperowany, żeby wystąpić, znaczy najgłupsze, co zrobił, to, że wtedy, kiedy wszyscy oczekiwali, że wystąpi, czyli w nocy z piątku na sobotę, puszczono jego przemówienie o tym Dniach Młodzieży. Tak, to był blamaż totalny. To był totalny blamaż, bo wszyscy oczekiwali, że władca przemówi. A rano, kiedy już stwierdzono, dobra, temu facetowi już pewnie już zwiał, zakopał się i gdzieś tam siedzi, a sobowtóry nie wiedzą, co mówić, no to rano pojawił się facet z lekkim obłędem w oczach. No i to było już tylko potwierdzenie tego, że sorry chłopie, ale ty chyba nie do końca kojarzysz, co się dzieje. I tak naprawdę to Putin tym swoim brakiem wystąpienia, tym wystąpieniem, on tylko wzmocnił ten przekaz Prigorzyna, bo moim zdaniem wielokrotnie mocniejsze od samego tego puczu pseudo było to, co Prigorzyn powiedział w piątek rano. Tak naprawdę to jest kluczem do zrozumienia słabości, nawet bardziej niż sam ten marsz na Moskwę. Bo marsz na Moskwę to tylko było wzmocnienie tego przekazu porannego, który cały czas wisiał u Wagnerowców na stronach. I każdy mógł sobie odsłuchać to info. I to hasło Król jest nagi było najważniejsze, a tak naprawdę to, czy zawrócił, czy nie zawrócił Prigorzyn w pewnym momencie, no już było wtórne do tego wszystkiego. No pokazano Moskwę, która nie ma obrony, pokazano rzeczy, których nigdy się nie powinno pokazywać, a już na pewno w czasie wojny.
Stąd sam Putin, wpakując się do mediów, a następnego dnia jeszcze w sobotę przemawiając cały czas w kilku różnych miejscach, no on sam tak naprawdę kręcił ten bicz nieufności i dlatego Rosjanie zrobili to, co zrobili. No nie ma sała, nie ma spiczek, nie ma prawda, paru innych rzeczy, no ale jeżeli jeszcze mamy resztkę rubli, to spróbujmy ją wymienić, bo diabli go wiedzą, jak to będzie trwało. I myślę, że bardziej Putin to załatwił niż Prigorzyn i cała reszta. Czyli dobrze zadałem pytanie. Okej, czy Nie, Paweł odpowiadasz? bardziej łapie, bo on też czujesz bardziej te niuanse tej. Czy pytanie halo Aśka odpowiadasz, Paweł? Czy ja mam odpowiedzieć? Nie, bo wiesz co, chcę jeszcze powiedzieć. Okej. Ja się troszeczkę słabo czuję cały czas, jestem chory. Mam nadzieję, że cały live dam radę. Słuchajcie, teraz tak. Są jeszcze inne, no bo tak, powiedzieliśmy sobie o takich dwóch elementach, które były katalizatorem, ale nie możemy zapomnieć też o elementach innych, które są bardziej poważne, no być może tak samo poważne. A więc no, pierwszy element, który mamy, to pamiętacie, że od lipca planowana była reguła ta budżetowa, która miała umożliwiać zakup waluty, a nie sprzedaż, bo do czerwca, nawet znaczy wstępnie Elwira mówiła, że to już w maju się powinno zmienić, potem, że w czerwcu, teraz w lipcu. O co chodzi? Oni sobie założyli, że w budżecie, że w tym roku otrzymają z ropy i gazu bardzo mało, bo tylko 8 bilionów. To jest o wiele mniej niż w zeszłym roku, bo tam było kilkanaście. Natomiast mamy najnowsze dane, jeżeli chodzi o czerwiec, i z tych danych, jeżeli chodzi o czerwiec, wynika, że dochody z ropu, no widzicie właśnie, dochody z ropy i gazu do budżetu federalnego w czerwcu wyniosły 528 miliardów. I to jest najniższy wynik od lutego tego roku. W lutym było podobnie nisko. No i to pokazuje jak gdyby, że mamy dramatyczną sytuację od początku, tak naprawdę od grudnia, od momentu wprowadzenia tych prawdziwych sankcji, pułapu cenowego i embarga na rosyjską ropę, no to mamy sytuację taką, że ten budżet nie może się podnieść i cały czas ta dziura budżetowa się pogłębia. I teraz już w lipcu Elwira no niestety zapowiedziała, że będzie musiała realizować tą regułę budżetową, czyli będą sprzedawać tego juana. Nadal to jest mało, no możecie sobie tak policzyć, tak 500, tak kiedy im to się powinno te 8 bilionów gdzieś tam uzbierać, bo wtedy jak gdyby twierdzą, że zaprzestaną. No i jeżeli też popatrzymy jak gdyby na pierwszą połowę roku, no to spadek dochodów no to jest minus 47% w porównaniu z rokiem 2022. Czy tak będzie w następnej połowie? No oni cały czas żyją nadzieją, że nie, ale nic na to nie wskazuje, przynajmniej do jesieni, znaczy tak powiedzmy do października. Czyli oni będą mieli o 47% mniej dochodów z ropy. Tutaj w lipcu wydaje się po raz pierwszy, że może troszeczkę się poprawić, ale to wygląda, ale to tylko z tego względu, że że mamy cały czas ten spadek i jeżeli będzie jeszcze się pogłębiał ten spadek na tym dolarze, na rublu, no to wtedy w wyliczeniu rublowym, no to tam troszeczkę się może poprawić, tak? No bo koszty jak gdyby są w rublach, a przychody są najczęściej w dolarach, ewentualnie w juanach lub rupiach. Tam cały czas jest oczywiście też problem tych rupii. I to jest taki chyba najpoważniejszy problem, jeżeli chodzi o ten rok w stosunku do zeszłego roku i to jest powód, dlaczego w zeszłym roku mogliśmy obserwować wzmocnienie się rubla, a w tym roku widzimy tak silne osłabienie. W zeszłym roku mieliśmy odwrotną sytuację i to właśnie, jeżeli słuchacie tam osoby, którą wymienialiście i innych propagandzistów rosyjskich, to zauważcie, że oni bardzo często powołują się na rok 2022.
który był rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o przychody z ropy i gazu. Wywołane to było najpierw obawą przed wybuchem konfliktu, a potem, szczególnie w pierwszej połowie 2022 roku, samym konfliktem. Nie było przecież tych sankcji na ropę. Te sankcje na ropę, przypomnijmy, zostały dopiero wprowadzone w grudniu. A więc cały rok 2022 to właśnie Europa sponsorowała w jakiś sposób z naszych pieniędzy, sponsorowaliśmy tą wojnę na Ukrainie. W 2023 mamy odwrotną sytuację. Po wprowadzeniu sankcji mamy pułap cenowy. Ta ropa cały czas nie może się wyjść powyżej tych $60. Tutaj dane za czerwiec są ciutkę lepsze, bo wydaje się, że średnia będzie na poziomie 55. To wynika jak gdyby tam przede wszystkim ze zmiany cen frachtu, jeszcze kilku rzeczy. No natomiast nadal są to niskie ceny, tak? No to troszeczkę może się poprawić, że jak mieli wcześniej tam 51, nie wiem, tam chyba powiedzmy 80, nie pamiętam dokładnej końcówki, do maja, no to teraz będą mieli średnią powiedzmy 52 z kawałkiem za pół roku. A w budżecie mają wpisaną, tak jak powiedzieliśmy sobie, o wiele wyższą cenę. Już teraz wiadomo, że nie są w stanie, no bo nawet jeżeli ten następne pół roku byłoby jakieś rekordowe, no to nie wiem, do ilu ropa musiałaby wzrosnąć, nie wiem, do 150 chyba, żeby mogli zrealizować budżet, tak, a więc nie jest to możliwe. Dobrze, jeszcze mogę długo mówić, ale oddaję Bo ja chciałem dodać do tego, co powiedziałeś. Mam też wypowiedź byłego wiceprezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej Siergieja Alekszenko, tak, który powiedział, że Rosja, żeby spiąć budżet przy takich dochodach z ropy, jak ma obecnie, musi mieć rubla do dolara w okolicach 100 rubli do dolara. Ze względu na to, że spadł im wolumen, który sprzedają, cena jest niska, więc ewentualna sprzedaż w dolarach będzie gdzieś to troszeczkę rekompensować. I ty, Paweł, coś chciałeś dodać? Tak, ale to było jakiś czas temu, wiesz, i z tym się nie zgadzam, bo uważam, że cena... Ale to... Nie, no to mów. Ta jego wypowiedź chyba była jakiś czas temu, z tego co pamiętam. No sprzed kilku dni. No to być może powtórzył ją, wiesz co, bo on mówił jakiś czas temu, bodajże 2 miesiące temu, czymś takim. Były wyliczenia Izby Obrachunkowej, oni podawali 120, ale to też było jak gdyby, oni jak gdyby podawali przy założeniu, że od stycznia taka cena będzie, wiesz. A teraz mamy to, co mamy. Przy czym no, trzeba zwrócić uwagę, że to jak gdyby umożliwi, że będzie być może wystarczająco, na przykład jeżeli tak zostałaby zdewaluowana waluta, być może wystarczająca ilość rubli. Natomiast no, trzeba też sobie powiedzieć i być może powinniśmy powiedzieć o konsekwencjach, bo z jednej strony wydaje się, tu część, akurat fani rosyjscy o tym nie piszą, ale o tym wielokrotnie mówiliśmy. Z jednej strony słaby rubel pomaga gospodarce, ale z drugiej strony nie. Tak, i tutaj chodzi o to, tak, jeżeli są eksporterem i czerpią dochody ze sprzedaży ropy, gazu i tak dalej, no to słaby rubel powoduje, że dostają za te dolary więcej rubli, więc są w stanie zasypać dziurę budżetową i spiąć ten budżet jakoś. Natomiast Rosja bardzo dużo rzeczy importuje i to importuje towarów pierwszej potrzeby, więc się, że tak powiem, to balansuje na takiej cienkiej linie. Kiedy to jest opłacalne, a kiedy juan nie. teraz jest ważny, czy No dla nich w tym momencie. No bo tak. Bo jaki juan, Pawle? Osłabiony o ponad 50%. Też? W stosunku. No tak. Więc to, że oni osłabiają sobie w jakiś. Osłabienie lub wzmocnienie rubla, moim zdaniem, to panowie najwyżej się wypowiedzcie, jest przerzucaniem odpowiedzialności, kto odczuje w gospodarce to najbardziej. Jeżeli rubel jest mocny
i te wpływy z ropy, gazu są niskie w przeliczeniu na ruble, no to dziura budżetowa się będzie powiększać. Natomiast ludzie, którzy kupują rzeczy z zagranicy, spożywkę i tak dalej, nie odczują tego tak bardzo. Natomiast jeżeli rubel się osłabi, no to budżet będzie w stanie być spięty, natomiast dostaną po tyłku zwykli ludzie. I Tak, tutaj Paweł ale ma... jeszcze jedna uwaga, bo to jest bardziej skomplikowane. Rosja do tej pory była eksporterem głównie surowców i nieprzetworzonych towarów. niskomarżowe. Teraz ma, tak, i dlatego przez wiele lat widzieliśmy też taką sytuację, że to był też jeden z elementów, że ten rubel się osłabiał, tak, to jest wieloletnia, tak, od lat 90. I teraz dla rosyjskiej gospodarki dla rosyjskiego budżetu osłabienie rubla ma pozytywy, natomiast dla rosyjskiej gospodarki jest zabójcze. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie, zwróćcie uwagę, opierają bardzo dużo albo na towarach, które muszą importować, gotowych, na przykład obecnie z Chin, w coraz większym stopniu i tam już będziemy mieli niedługo powyżej 50%, ale jeżeli ktoś cokolwiek w Rosji produkuje, to opiera się w dużej mierze bardzo często na komponentach również importowanych, o tym nie zapominajmy. Czyli to uderza bardzo silnie w rosyjski przemysł, przede wszystkim cywilny. I tutaj już są takie wypowiedzi, słuchajcie, bo zaczynają się bardzo martwić, ja o tym zresztą wielokrotnie mówiłem, że jest bardzo duże zmartwienie rosyjskich ekonomistów, co się stanie po zakończeniu tej operacji, tak, czyli po zakończeniu konfliktu. Na przykład mieliśmy sytuację taką, że w maju dynamika przemysłu wojskowego, tak podają rosyjscy analitycy, była kilkakrotnie wyższa niż cywilną. Więc my mamy teraz to, co obserwujemy, wzrost gospodarczy, który napędzany jest i wzrost produkcji napędzany jest przede wszystkim przez przemysł wojskowy. I tutaj widzimy taki wzrost w pewien sposób tej dynamiki. Myślę, jeżeli chodzi o maj, czerwiec, tak? Wcześniej nie obserwowaliśmy, ostatnio jest większy. Natomiast co się stanie z całą produkcją, kiedy działania wojenne się skończą? Ponieważ mamy takie sytuacje, że teraz mamy na przykład gwałtowny skok w handlu hurtowym z 5% do 14,5% i ekonomiści rosyjscy, możecie sobie zobaczyć na przykład na Kommersanta, uważają, że to jest niewytłumaczalny efekt, tak? I również wzrost, który obserwujemy teraz w maju, PKB, bo tam mamy bardzo silny wzrost, będzie PKB w maju, to będzie około prawdopodobnie, według rosyjskich oczywiście danych, 5,5%, co również jak gdyby pokazuje, że i oni jak gdyby na to wskazują, że mamy jak gdyby dwa takie wytłumaczenia. Jedno to jest ta produkcja wojskowa, a druga, no to tutaj jest obawa o wiarygodność statystyk, tak? Na przykład według rosyjskiego Focus Economics, tak, który no jak gdyby podaje, ale zaczyna podawać sam te dane, które publikuje. Tu mamy taki duży rozjazd, tak? Z jednej strony Rosjanie, ci ekonomiści muszą się opierać na tych statystykach, a z drugiej strony bardzo często zastrzegają sobie, że to są oficjalne dane i że może być problem, jeżeli chodzi o wiarygodność. O co chodzi? Po co oni to robią? Tak możecie się zapytać. Nie chcą zupełnie podpaść władzy, żeby nie powiedzieć, że to są fałszywe dane, a z drugiej strony chcą po zakończeniu tego konfliktu mieć jakąś wiarygodność swoją jako ekonomiści i analitycy. No i prawdopodobnie to z tego wynika, tak. Tak, ja chciałem dodać, że część z tych statystyk widzieliśmy na tym briefingu, który robił premier Putinowi.
i premier Mishustin Putinowi, i gdzie się chwalił, że produkcja wzrosła elementów metalowych, w które wpisywały się uzbrojenie, 46%, z tego co pamiętam, bo sobie nie zapisałem. Natomiast pojazdów innych niż samochody, czyli chodziło głównie o jakieś pojazdy wojskowe, 26%. Czyli tak naprawdę ta gospodarka jest przestawiona na te tory wojenne, natomiast to nie jest produkcja, która daje dobrobyt społeczeństwu i pozwala rozwijać ten kraj. To będzie coś, co wyjedzie i zostanie spalone na froncie, ewentualnie wróci gdzieś tam do magazynów w przyszłości, ale raczej nie będzie napędzało tej gospodarki, nie? I było też tam te słynne PMI, które wskazywało na prawie 56 punktów, gdzie od 50 punktów jest to pozytywna punktacja, że menadżerowie oceniają koniunkturę w kraju jako pozytywną, że będzie się rozwijać i tak dalej. Natomiast to są wrażenia zupełnie subiektywne na podstawie ankiet i ci menadżerowie musieli raportować coś najprawdopodobniej w ten sposób, żeby chronić własny tyłek. Duże kraje europejskie i światowe w tym momencie, prawie wszystkie mają tam 45 i mniej. Chiny To byli menadżerowie fabryk amunicji. Tak, w Chinach mają 50 chyba i pół, a w Rosji, która od półtora roku jest w trakcie wojny i która jest pod sankcjami większymi niż Iran i Korea, są, wiecie, nastroje mega pozytywne, 56, więc trzeba sobie to między bajki włożyć i po prostu takiego czegoś nie cytować, bo to nie jest żaden wyznacznik, żaden miernik jakiejś jakości gospodarki w danym momencie, nie? Zwłaszcza w systemach takich totalitarnych, jak to teraz wygląda w Rosji, nie? Tutaj jest takie pytanie odnośnie, czy rosyjska gospodarka w porównaniu, można porównać do Iranu. No pewnie nie, a pewne aspekty na pewno tak. Jeżeli chodzi o system, tak, sprawowania władzy. Natomiast też było takie pytanie odnośnie polskiej gospodarki. Ja chciałem przypomnieć, że polska gospodarka jest specjalny odcinek, można znaleźć na Kremlince i tam jakiś czas temu mówiłem, pewnie za jakiś czas będzie następna część, chociaż nie wiem, bo wybory się zbliżają, więc zastanowię się, czy na pewno robić, bo niestety może się to wpisać w cykl wyborczy, a tego chciałbym uniknąć. Czy jeżeli mogę coś dodać do tej gospodarki Iranu, to jest nieporównywalne też ze względu na charakter państwa. Po pierwsze, struktura wewnętrzna państwa jest zupełnie inna. Po drugie, Iran de facto poza ropą i poza surowcami naturalnymi, on w wielu gałęziach ma całkiem dobrze rozwiniętą tą swoją gospodarkę. No co widać po tym, że jednak biedni Rosjanie muszą kupować od nich nawet drony. Więc co? Ja mam pytanie właśnie odnośnie korupcji i tego typu rzeczy w Iranie. Czy to jest inne niż w Rosji? Czy tam jest jakiś taki bardak, czy tam jest dyscyplina? Czy korupcja jest wszędzie, u nich też. Tylko tu jest kwestia tego, że pamiętaj, gospodarka irańska w wielu przypadkach ta kluczowa jest utrzymywana przez strażników rewolucji i ludzi z ajatollahów. Tam jest porządeczek, krótka piłka, dlatego że oni od samego początku korzystają z tego, bo to są środki potrzebne na istnienie systemu, to są środki potrzebne na istnienie tej drugiej armii, czyli tej, powiedzmy tej wewnętrznej. Korpusu to są środki, tak, plus tak naprawdę Iran, nawet jeśli ma blokady ekonomiczne, to nie takie jak Federacja Rosyjska, to bez dwóch zdań. No i jeszcze jedna kluczowa rzecz, no on jest, mimo wszystko ma stabilniejszą walutę. Więc być może, wiesz, no to trzeba, Iran moglibyśmy spróbować porównać, gdybyśmy brali pewne czynniki ekonomiczne, kiedy prowadził wojnę z Irakiem. I spróbować wtedy zastanawiać się nad skutkami tego. I wiemy doskonale, jak Iran fatalnie na tym wyszedł. I Irak, i Iran
Natomiast no, to jest bardzo trudno byłoby w ogóle znaleźć wskaźniki wspólne dla obu krajów, ponieważ także obszar, na którym działają, jest zupełnie inny. Okej. Chyba Pawła zmroziło. Chyba tak. Nie. No tak, Tak. Teraz tak. No, okej. Jedną rzecz. Pamiętajmy, że jako Coś wszystkich wycięło. Ciebie zamroziło, a wtedy myśmy znikli. Pamiętajmy, że jako kraj izolowany pod wieloma względami, Iran musiał sobie postawić na swoją samowystarczalność oraz wydzielić pewne środki na to, żeby kupować to, co jest objęte sankcjami i kupować to dużo drożej. Z jednej strony. Z drugiej jednak stał się miejscem kopiowania wszystkiego, co jest tylko możliwe i zarabiania na tym, bo on nie ma żadnych hamulców w kwestii sprzedawania tego wyposażenia, bo i tak jest objęty sankcjami i tak, to mało go to interesuje. Sprzeda komuś daną broń tylko dlatego, żeby zarobić, albo Plus wesprze tą bronią. struktura wewnętrzna, demograficzna tego kraju. Masa młodych ludzi. Owszem, jest trudno, jest gospodarczo, powiedzmy, nie najoptymistyczniej, ale Iran po prostu ma ludzi, którzy są zdolni, którzy mogą to produkować, którzy działają. Pomijając już, że można by teraz pogadać, na ile irański system szpiegowski jest skuteczny czy skuteczniejszy od chińskiego i kto od kogo co gdzie kopiował. Więc Iran jest graczem. Bądźmy szczerzy, no, cały czas jednak zaangażowanym w Syrii. No to potrzeba było pieniędzy i możliwości. W różny sposób jednak solidnie zaangażowanym w Iraku, nawet jak szyici irakcy tego nie chcieli, to skutecznie działał na kierunku irackim. Iran cały czas inwestował w Libanie i cały czas utrzymywał Hizballah. Iran w ten czy w inny sposób też rozdawał karty, więc no, to jest inna tradycja, inna kultura. Gdyby Rosjanie mieli choć połowę tego potencjału, który ma Iran, to sytuacja wyglądałaby zdecydowanie chyba inaczej. Ja powiem jeszcze to, że przy całej swojej specyfice nie zapominajmy o tym, że diaspora Persów, Irańczyków rozrzucona po świecie jest znacznie większa i efektywniejsza niż diaspora rosyjska. Naprawdę. I oni bardzo dobrze kontrolują wiele przejawów biznesu. Nawet 30% całej branży venture capital w Stanach jest opanowane przez Persów. Te fundusze inwestycyjne są w ich rękach, są przez nich kontrolowane, więc Iran, mając kilkadziesiąt lat doświadczeń w funkcjonowaniu w sankcjach, lepiej sobie z tym radzi niż chciałby Zachód przyznać. Jednocześnie bardzo dobrze eksportuje problemy w tyle miejsc dookoła siebie, że mocno rozprasza uwagę tego świata, który chciał go pilnować. Tak? To, co powiedziałeś, Syria, Liban i już tym jeszcze podobne. to, że przy całej zazdrości Putina, Putin nigdy nie będzie ajatollahem, z władzą, którą ta... Tak, bo ma władzę dusz ajatollah, dokładnie. a Putin ma tylko strach, którym włada nad ludźmi, Dokładnie. oraz majątek, który na tym wszystkim tak, sobie i wypracował. jest to zupełnie inne. Mało tego, przesilenie w Iranie, nawet jeśli ajatollah odejdzie, nie będzie tak tragiczne w skutkach, jak przesilenie gdzieś, gdyby nagle Putin zniknął, ponieważ tam ta struktura władzy, struktura, w której powołuje się nowego ajatollaha, owszem, ona też podlega interesom strażników rewolucji, interesom określonych grup finansowych, ale na pewno o wiele łatwiej to wszystko działa. Natomiast jest jedna rzecz, która Irańczykom przeszkadza, to jest coraz bardziej fatalna sytuacja, jeżeli chodzi o środowisko. Oni naprawdę im załamuje się ta sytuacja, jeżeli chodzi o hydrologiczna. Mają coraz większe problemy z dostarczaniem wody, z pustynieniem wielu obszarów, a więc to jest coś, co bardzo, bardzo mocno bije w tą społeczność pozamiejską. I to jest chyba jeden z największych problemów, który mają
także ajatollahowie, żeby w jakiś sposób utrzymać te państwo, bo pustynnienie powoduje też zmianę, jeżeli chodzi o koszty pozyskiwania żywności i tak dalej. Więc na pewno nie jest im łatwo. Natomiast my mało zwracamy uwagę na tą rolę tego czynnika temperaturowego, a on u nich jest bardzo, bardzo istotny. Myślę, że będzie istotny w najbliższych latach. A jednocześnie widać, że ten potencjał tych młodych ludzi, który wyszedł przy protestach, był bardzo duży, ale i tak po raz kolejny strażnicy rewolucji stłumili to. Owszem, to będzie znowu gdzieś tam się jakoś tliło, ale udaje się kanalizować, zmuszać ludzi do posłuszeństwa i ten reżim jeszcze jest pod tym względem stabilny, więc tutaj też inaczej jest trochę niż w Federacji Rosyjskiej. Oczywiście Rosja też zmusza ludzi do posłuszeństwa, ale w Rosji, jeżeli patrzymy na świadomość społeczną młodego pokolenia w Iranie, świadomość społeczną młodych ludzi w Rosji, to znowu też chyba nie za bardzo da się porównać, pomijając, że Rosjanie swoje pokolenie wybiją na froncie. Ja a propos pokolenia i demografii chciałem wam powiedzieć, że nie wiem, czy widzieliście, ale dzisiaj Izba Obrachunkowa Rosyjska pokazała dane, że ubyło w Rosji kolejne 800 000 emerytów. Zmniejszyło się w stosunku rok do roku. Emerytów? Więc, tak, emerytów. Czyli umieralność tej grupy społecznej tak skokowo wzrosła? Na to wygląda. Jest to informacja sprzed godziny. Ale poczekaj. Z jednej strony Rosjanie ściągnęli z emerytur wielu starych pracowników KGB i puścił ich Putin w teren. No ale to nie może być taka liczba, tak? Choćby nie wiem co. Tego by już kraj jednak nie wytrzymał, z jednej strony. Dwa, ściągnięto mnóstwo emerytów wojskowych i myślę, racjonalnie patrząc na zagadnienie, część z tego to są ci, których ściągnięto z emerytur, przywrócono ich do aktywnej służby. To może być tak. No, ale 800 tysięcy? 10% tego, no może 15, nie więcej. No, w każdym bądź razie... Jeżeli młodzież została wyrwana i poszła do armii, nie mogła się opiekować starszymi ludźmi, jest możliwe, że umieralność przez to wzrosła, jest. COVID dołożył swoje, bo sorry, ale starszymi ludźmi się w Rosji nie opiekowano, a przy problemach z dostępem do służby zdrowia, zwłaszcza na Głubince, nikogo to nie zaskakuje, to mogło mieć też swój efekt. Ja mam 24 000 wojskowe emerytury, liczbę. Dostałem informację. Tak. Ale to nie 800 000. Ale to no nie więc 800 właśnie,000. myśmy szacowali więcej, ale okej, jakieś elementy znaleźliśmy w tym wszystkim od razu, tak? Tak. Jeszcze tych KGB-istów. Ale to nie, to jest... Tylko to jest rok do roku, tak? Czy tak, byłoby... w ciągu roku 800 000. 800 000. To jest taki nowy news. Myślę, że na Ekonomii Rosji by było dobrze to napisać jutro. Opisać ze szczegółami i poszukać. Przy liczbie 40 milionów, która korzysta z transferów socjalnych, to jest 2%. Emerytów było 39 630 000, a teraz jest 38 820 000. Mateusz, ale to są zgony, czy to są ci, którzy są zdjęci jako emeryci? Zdjęci ze stanu raczej. Odnotowała spadek, musiał przeczytać artykuł. Wiesz, bo to jest jeszcze pytanie o to, czy przypadkiem to nie spowodowało braku transferów na przykład do tych republik azjatyckich, czy gdzieś jeszcze, może jakąś wpływ na to. Ale słuchajcie, ale przyszły jeszcze przecież całe tereny anektowane. Pytanie, czy ich liczą? A dlaczego nie? Przecież mieli dostawać. A wręcz mogli ich właśnie wyrzucić, bo wszystkich skierowali do mobilizacji. Nie, no nie skierowali. Nie, no kobiety jeszcze przecież są i jacyś 70-80-letni, nie? A pamiętacie te występy tych stripteaserek w fabrykach? Jak tam ludzie tacy, którzy już nie myślą o gładkości pośladków i innych przypadków byli, oni też zostali ściągnięci z emerytur, bo nie miał kto w tych fabrykach zbrojeniowych robić. To znaczy, ja nie wiem, czy to nie ma związku z tym, że tak gwałtownie obniżyła się średnia długość życia, no bo żeby się tak gwałtownie obniżyła,
to troszkę tej górki też musiało być. I mamy informacje o brakach lekarzy, mamy informacje o brakach w sprzętach, mamy informacje, że COVID jednak był mocno przeorał Rosjan, więc Ale te przecież wszystkie dopiero informacje... teraz by oficjalnie podali to te rzeczy, które były wcześniej, czyli skumulowali sobie i Nie, no. tu się skumulowało, wiesz co, ja teraz nie mam artykułu, ale czytałem ostatnio w rosyjskiej prasie. Był taki artykuł i oni robili nawet jakieś badania, jakie czynniki obecnie, oprócz tego, że jest oczywiście wojna, czynniki śmiertelności, no to wskazujemy na czynniki takie. Bardzo poważne powikłania pokowidowe okazuje się, no bo tych ludzi nie leczono, zostawiono samych sobie. My tam już mieliśmy jakiś czas temu ten spadek długości życia spowodowany COVID-em. Potem był chyba 2021 rok, była poprawa, natomiast no teraz mamy znowuż pogorszenie. A więc tak, te elementy z COVID-em się utrzymały. Niedoinwestowana służba zdrowia, która była przez wiele lat wcześniej, natomiast no znowuż w 2022 mamy kumulację tego, no bo część lekarzy poszła na front, tak jak wiecie, sanitariuszy, pielęgniarzy, ale również niedoinwestowanie, jeżeli chodzi o pieniądze, bo też jakiś czas temu pisaliśmy, że na przykład te federalne jednostki, czyli lazarety, tam gdzie się leczy trędowatych, no wiele takich różnego jednostek zostało pozamykanych, co jak gdyby miało wpływ, bo tych ludzi przekierowano do normalnych często przychodni. Ileś szpitali również zamknięto, co jak gdyby nie poprawia sytuacji. No i jest jeszcze jeden czynnik, na który też Rosjanie sami wskazują, no to jest alkohol. Jeżeli chodzi o Gorszej 2020... Słucham? Gorszej jakości obecnie alkohol. Wiesz co, nie, spożycie wzrosło i spożycie wzrosło, to ja o tym często mówiłem jakiś czas temu, to ostatnio nie, natomiast spożycie, słuchajcie, wzrosło nielegalnego alkoholu, a więc to, co mówisz, nie wiem dlaczego jesteś, bo to wszyscy jesteśmy, Mateusz Lech, teraz podpisani. Nie, No, ale ja dopiero teraz zauważyłem, że... reszta jest, to No, dobrze. tylko Daniel Jesteś się dobrze, obraził. ale ten... W każdym bądź razie, no ten alkohol no, powoduje oczywiście no, wyższą tą śmiertelność. No i tak to wygląda, tak. Jednym słowem, Rosjanie wzięli sobie do serca to stare dobre przysłowie, prawda? Popierajcie Rosję czynem, umierajcie przed terminem. Mhm. No wiesz, tam zaobserwowano po raz pierwszy na przykład nadwyżki w tym ZUS-ie, no i to wynikało z tego, że ich po prostu umarło. No i nie trzeba było tych świadczeń płacić. A słuchajcie, jeżeli będzie wiek podnoszony emerytalny, no to też Jest będzie, podnoszony. a to Tak. może z tego, może to też jest związek, Też. że po Znaczy, prostu no nie wiem, na co patrzyłeś, tak? kilkanaście Ale... tysięcy, wiecie, pójdzie o pół roku czy rok później, nie, na emeryturę. Więc tych czynników może być dużo, ale to jednak jest dosyć wytchnienie dla budżetu, bo tak jak sobie sprawdziłem, teraz na szybko mnożąc, nie wiem jaka jest przeciętna emerytura, wbiłem 17 tysięcy rubli jako najniższa krajowa, więc wychodziło mi 1,36 miliarda rubli chyba miesięcznie, czy biliona rubli miesięcznie. Tam jest 16 z czymś, nie 17, ale okej. No ale to wiesz, to raczej całkiem duże miliardy. całkiem duże wytchnienie dla budżetu, jeżeli tak to się dzieje. Nie? No na pewno tak. Na pewno tak. Z jednej strony, z drugiej strony masz tych, wiesz, weteranów, renty, emerytury dla nich, a więc... No, W sumie teraz to, co ubyło emerytów, to może przybyć bardzo dużo rencistów po wojnie, nie? no. Też jednak trzeba będzie im wypłacać, przynajmniej przez jakiś okres. A przynajmniej w tym roku, w przyszłym, być może za kilka lat się okaże, że ich nie stać, to przestaną wypłacać, bo to jest Rosja jednak. Albo znaczy, może nie przestaną, tylko obniżą, tak, że to będą jakieś głodowe wartości i tego bym się spodziewał. A Tak. dopiero za jakiś czas. Tak. Okej. Maćku. Chcesz, żebyśmy przeszli do tematów militarystycznych teraz.
Może tak, dla Okej. przełamania. Mhm. Słyszałem, że masz coś ciekawego. To może zacznijmy od takiego powiązanego, bo tam było takie pytanie odnośnie, no że teraz Rosjanie mają tą rozbujaną produkcję wojenną, no i że może nie będzie problemem, jak nastanie pokój, no bo tą produkcję wojenną wyeksportują sobie i sprzedadzą. Co wy na to? Oj, uważam, że niestety w chwili obecnej popularność rosyjskiej broni Gwałtownie spada. gwałtownie spada, albo raczej zapotrzebowanie wszędzie indziej niż w strefie walk, czyli na Ukrainie, spada. Pozbywają się tej A broni. ja mam kontrpytanie do tego, bo jeżeli rubel spada, to ta broń będzie bardzo tania. Dobrze, Wiesz co, kto ją broń weźmie? będzie tania, dokładnie, ale popatrz, że wszyscy, którzy to jest tak, wiele państw miało to siłą rzeczy, bo były to obszary byłych wpływów postsowieckich. Tak. To były czasy, wiadomo, było część Bliskiego Wschodu, Afryka, tam swego czasu ta pomoc Związku Radzieckiego szła i rzeczywiście oni to mieli na stanie. Więc jak mieli na stanie i mieli tych ludzi w miarę przeszkolonych, no to brali kolejne, żeby uzupełniać, jakim coś się popsuło, a mieli jakieś te 72, no to pewnie znowu mogli sobie pozwolić na kupowanie tego, ale i też była amunicja, było wszystko, ale jeżeli rzeczywiście zrobiono ten taki solidny skup z wielu kierunków, no to jest to, myślę, że wiele tych krajów zrobiło dokładnie to, co my, prawda, czyli zamykamy pewien proces, pozbywamy się tego, sprzedajemy, wysyłamy i tak dalej. Dzięki temu mamy otwarty wreszcie układ na zmianę, na przezbrojenie sił zbrojnych. Zobaczymy, no możliwe, że jeszcze Rosjanie coś zaoferują, tylko czy rzeczywiście oni mają tyle sprzętu takiej jakości, żeby to puścić na zewnątrz. To ja wam pokażę taki wykres. Tu jest wykres, nie ma niestety jeszcze za ten rok danych, ale to jest sprzedaż rosyjskiej broni. Tak jak widzicie tutaj ten 2021, 2022, to jest głównie realizacja już wcześniej rozpoczętych, więc nie ma za bardzo nowych zamówień eksportowych, już nie było. Ale to ja mam temat do tego, kontrargument, bo Rosjanie nie mogli sprzedawać, bo im brakowało. No tak, ale pomyśl sobie, czy Indie będą się czekały, aż oni się namyślą? Nie. Po co im to? Pakistan? Tak samo. No, wiele tych krajów jest, które teraz prawdopodobnie szybciej kupi chińską niż rosyjską. Chińską, ale pod warunkiem, że to jest chińska zmodyfikowana względem pierwowzoru Nie rosyjskiego. no, zgoda, natomiast jest ten ważne. rynek się otworzył w zupełnie inny sposób, bo w zasadzie już tego podziału, który był dawniej, nie ma, a jak jeszcze będzie trwała wojna, to moim zdaniem jeszcze więcej tego ściągną. No Weź z pod Afryki uwagę- nie, ale Afryka nie ma takiej kasy, żeby kupować dużo od Rosjan. Raczej oni by musieli im znowu podarować to w ramach jakichś tam układów. Tak, a teraz weź pod uwagę, że taki mocno ograniczony w kontaktach ze światem kraj jak dawna Birma, obecnie Myanma, odsprzedali z powrotem cały pakiet optoelektroniki i części zamiennych do czołgów, które kupili. Tam 4000 kompletów różnych rzeczy. Wszystko. Nikt nie podał tego, po jakiej cenie to poszło z powrotem do Rosji, ale poszło, bo ten kraj jest mocno osankcjonowany, więc nic go to nie przerażało, że jeszcze mu tam dołożą, bo Chiny mu w razie czego pomogą swoim sprzętem. Sprzedali wszystko do Rosjan, bo taki był kłopot z usprawnianiem czołgów typu szeregu właśnie T-72. Obecnie to, co widać większy ruch w temacie remontów i modernizacji czołgów typu szeregu T-80, które miały, w tej chwili Rosjanie mogą to błogosławić, silniki Turbiny te gazowe, turbowałowe, turbiny gazowe, których nikt nie chciał, bo poza Amerykanami i Rosjanami nikt nie używał silników tak paliwożernych do czołgów. Wszyscy inni woleli diesle i kradziono wszystko, co się tyczyło części do silników wozów opartych o to, co było w T-55, T-64 bardziej niż T-62, T-72 najbardziej, a T-80 nie bardzo. I nawet Korea Północna nie chciała tego kraść, bo nie stosowała tych silników, ale od 72 wszystko kupowali, co tylko można było od przepitych gorzałką magazynierów w rosyjskich składach. I dzięki temu w chwili obecnej Rosjanie te czołgi typu szeregu T-80B, BW
odnawiają, remontują, częściowo modyfikują, bo silników tego typu na składach zostało im, bo one, znając ich mankament, one były przygotowywane do szybkich wymian, tak jak robią to Amerykanie. Te turbiny, GTD 1250 chyba, jeśli dobrze pamiętam. I one po prostu były przez to, bo nikt ich nie chciał kraść. I dlatego te 80 wracają nagle w większych ilościach na front, w nowszych wersjach ze świeżą farbą, co ma niewiele wspólnego z realnymi zdolnościami do produkcji tego od podstaw. I teraz jeszcze patrząc na to wszystko, czego się pozbył świat, jak mocno wychodzą w chwili obecnej nawet z amunicji podstawowej strzeleckiej kalibrów tych radzieckich dawnych, czyli do Kałasznikowa i do AK-74 i naboje karabinowe ruskie, jak dużo opuszcza ten rynek klientów, będą mieć gorzej. Ja powiem, że nie wszyscy wiedzą, ale na przykład Chiny jako podstawowy rodzaj amunicji do karabinka piechoty, czyli tej dominującej, której idzie najwięcej, bynajmniej nie używają wzorów postradzieckich, mają swój własny 5,8 mm, czyli taki, jakiego nikt inny nie ma, że nikt nie skorzysta na tym, że nie wiem, w razie konfliktu przejmie jakiś zasób ich amunicji i coś z tym zrobi. No będzie mógł to najwyżej sprzedać komuś do Chin z powrotem, albo wysadzić w powietrze lub trzymać w magazynie, jeśli to zdobędzie, bo niewykorzystywalna jest ta rzecz, bo jak eksportują broń Chińczycy, to eksportują w kalibrach albo radzieckich, albo natowskich, a swój jest tylko dla nich. A ja mam pytanie do was, a właściwie do Maćka, może ekonomiczne. Mamy informację, że Rosjanie stracili tam, 4000 czołgów, kilka tysięcy wozów bojowych i tak dalej. Jakby to przeliczyć na pieniądze, to są miliardy dolarów, dziesiątki, a nawet setki. No na pewno są miliardy. Czy Rosjanie potrzebują tyle broni i będą próbowali odbudować takie możliwości? Słuchaj, tu się kłania prastara, już bym powiedział, doktryna radziecka, że w razie konfliktu nuklearnego trzeba mieć w zapasie czołgi, które nie będą wrażliwe na efekt na przykład impulsu elektromagnetycznego. Stąd sprzęt lampowy, radiostacje różnego typu ciągle utrzymywane, niewrażliwa elektronika i to, co jest czysto mechaniczne, bo będzie działać. Akumulatory da się w razie czego wymienić, ale zaawansowanej elektroniki w tym nie było. I taka była filozofia im kiedyś przyświecająca, a potem, jak już rozpadł się Związek Radziecki, nikt pewnych rzeczy nie zmienił. To ciągle leżało lub stało, było rozkradane, znikało, ale co do zasady było. Oni na papierze, żebym nie skłamał, ale obliczono, że pojazdów typu czołg różnych generacji mieli według papierów różnego rodzaju chyba nawet 28 000. Rozumiesz, 28 000. Tylko że z tego część już jest tak stara, że nikt tego nawet nie będzie ruszał, bo to jest równie dobrze, jakby ruszać z pomników na cmentarzach. No ale jest. To jest masa stali i tym podobnych rzeczy. Pod wieloma względami te czołgi T-54, które już zaczęły się pojawiać gdzieś kierowane do zadań typowo obronnych, nie ofensywnych, tylko obronnych, no chyba że ofensywnym zadaniem jest zrobienie z niego zdalnie sterowanego pojazdu samobójczego do wysadzenia się na pierwszej linii pozycji ukraińskich, no to wtedy czynnik ofensywny. A tak to oni chcą nimi obsadzać linie obronne. Bo to, co teraz jest, z tego, co właśnie koledzy mi dzisiaj dorzucili, wstawiają je w te nieobsadzone do końca linie, tę główną linię obrony na Zaporożu i one już tam będą zatankowane o tyle, o ile to będzie potrzebne, rozciągnięte do nich linie telefoniczne, ale jeszcze nie wypełnione załogami. Teraz kogo tam skierują, to zobaczymy. Ale i pamiętaj, niesienie rewolucji, kaganka rewolucji oznaczało, że trzeba mieć odpowiednio duże zasoby, żeby tą rewolucję karmić i podlewać ten wysiłek. I dlatego oni kiedyś za Związku Radzieckiego robili takie składy tego wszystkiego. Wiedzieli, że mają może nie najlepsze, to chociaż muszą mieć dużo. A to było potężne obciążenie dla ich budżetu.
Ale Ja to cię- mnie, podcięło. poczekaj, bo ja mam pytanie dzięki- takie do jeszcze kapitana. Bo ty mówisz, że oni tam sporo na tych lampach jechali, ale oni zakładali, że te lampy, no jak to lampy, no się będą psuły i trzeba będzie to wszystko wymieniać. A teraz chyba takich możliwości nawet nie mają. Ale Czy się weź mylę? pod uwagę, że to było wtedy, kiedy inne technologie królowały i nikt nie wiedział, w co i w jaką stronę tak naprawdę rozwój elektroniki pójdzie z jednej strony. Z drugiej strony było dosyć dużo lamp do radiostacji, tylko że one są w tej chwili najczęściej obecne w audiofilskim sprzęcie audio, ponieważ akurat tutaj się bardzo dobrze sprawdzały i były jedną z najczęściej kradzionych rzeczy ze wszystkich magazynów. Dobra, No tak, chodzi mi o to, że teraz oni, wiesz, jeszcze jak powiedzmy w latach 70. mieli produkcję tych lamp, to teraz no nie mają tej produkcji, jak im coś się popsuje, no to nie mają jak to za bardzo wymienić. A to mieli, według mnie. mieli problem nawet teraz z tą nowocześniejszą teoretycznie łącznością, która im się kompletnie sypała i dopiero od około 2 miesięcy opisywał ten temat i Marek Meissner i Tomek Leśnik. Mniej więcej zauważono, że korzystając z dostaw jakichś komponentów chińskich, różnych, nie tylko wojskowych, ale dual use'ów plus coś z Korei Południowej, co pozwoliło im postawić na nogi projekty tych ich radiostacji. Ty też o tym pisałeś, Mateusz? Też. Chyba też. Także to z 3 kierunków się pojawiły te informacje i gdzieś udało im się coś z tym zrobić, ale naprawdę połowa ich sukcesu to jest to, że w obronie mogą bazować na połączeniach kablowych. Ja dziękuję za to nieodpowiedzenie na moje pytanie, gdyż nie uzyskałem odpowiedzi. A to mimo przypomnij je, bo długości. Paweł naprowadził mnie na co innego. Znaczy chodzi ci o tą handel Ja- tym, ale Nie, ja już wszyscy zdążyli zapomnieć. no, No. Ja zapytałem o to, że Rosjanie stracili ponad 4000 czołgów i kilka tysięcy wozów bojowych. Czy po wojnie będą próbowali odbudować te zasoby, czy będą próbowali znowu mieć tak silną armię? Ile to może była armia kosztować Związku Radzieckiego. i ile to Takie może nigdy trwać? nie odbyły. Dlatego to jest moje pytanie, wydaje mi się ciekawe i zasadne. Dobrze, w nowoczesnym wydaniu według mnie nie są w stanie zbudować znowu taką dużą ilość na zapas, żeby leżało, też nie bardzo. Co innego jest zmodernizować. Oni muszą dokonać tej czynności, jaką zrobili Ukraińcy po 2000, po uzyskaniu niepodległości. Oni zrobili sprawdzenie, ile czego mają najwięcej w broni pancernej i paradoksalnie wszyscy myśleli, że nie ma sensu brać inny sprzęt jako główny dla armii niż T-72 lub T-80, ale jak oni wszystko policzyli, to stwierdzili, że najlepiej sobie radzą z technologią czołgów T-64, pod pewnymi względami nawet górują one nad czołgami T-72 i lepiej na nich oprzeć swój komponent wojsk pancernych. I T-72 i T-80 wyprzedawali. Natomiast opracowano kolejne, nowsze modele, które były sprzedawane potem do Tajlandii, do Pakistanu. Tyle, typu że T-84. Ukraińcy mają zaplecze techniczne, mieli Tak. ludzi, mieli technologię i techników. I technologię A Rosja- głównie do T-64 i Dokładnie, pochodnych, czyli Tak, T-80. ale przede wszystkim mieli know-how plus ludzi. Rosjanie nie wiem skąd wezmą ludzi teraz, bo to, że oni zaczną modyfikować, no to modyfikacja musiał to chwilę nie jest poczekać. tylko pomalowanie tego. Dokładnie, tu jeszcze musisz chwilę, Mateo, poczekać. Dlaczego? Bo teraz oni muszą dokonać tego przebrania i odciąć definitywnie, co ma sens, żeby im jeszcze zostało w tej armii i co zmodyfikują z tych zapasów, które powstały z czasów Związku Radzieckiego. I wtedy zostanie im znowu komponent, tak jak przed tą wojną, 4,5 tysiąca czołgów przeznaczonych do pierwszej kolejności użycia, z których stracili już większość i tak naprawdę czołgów, które są w linii od początku wojny jest naprawdę już niewiele. A nie A część z nich odbudują, zasiliła bo nie mają Ukrainę. z czego i nie mają za co. Nie ma szans, by teraz odtworzyli to. Ja, tak. Ja po Mateo. tobie chciałem. Bo ja chciałem dalej drążyć ten temat. Chcecie mi powiedzieć, że oni w przyszłości dalej będą bazować na tych czołgach z lat 50. i 60., gdy na przykład kolejna wojna będzie za 10 czy 20 lat, to będą przecież czołgi prawie 100-letnie. Czy nie Powiedzmy będą tak. inwestować w Dopóki nową będzie jeździć i technologię? strzelać i będzie tego dużo,
to dlaczego nie? Ale to Dopóki łuki będą też produkować, strzelają, nie? Na Dokładnie. koniach Nie jadą no, i dobra, tylko strzelają. pamiętaj o jednym. Oni nie wprowadzą, nie będzie, znaczy cudów nie ma. Nie zdarzy się coś takiego, że nagle oto kończy się wojna, od 2024 stawiają 3 fabryki, zaczynają walić armatę, czy Właśnie. nawet te 90, bo nie mają z czego, jak, gdzie, ani komponentów, ani niczego. Będą musieli zrobić coś, co w ciągu możliwie najkrótszego czasu da im znowu siłę, taką jak to Rosjanie lubią najbardziej, czyli wpierot. A to będą mogli dostać tylko i wyłącznie, jeżeli wyciągną resztę sprzętu, którego jeszcze nie zezłomują i zaczną go przerabiać. W jaki sposób, to trudno powiedzieć, ale żeby zrobić nowe czołgi, nowe transportery i tak dalej, to obawiam się, że ani technologicznie, ani gospodarczo, ani nawet organizacyjnie, to oni tego teraz nie ogarną, bo to są potężne koszty, jeżeli chodzi o stworzenie fabryk chyba na nowo, nie wiem. Nie ma Teraz chyba Paweł, a tak po wielu. Pawle jeszcze ja dorzucę Paweł. ci garstkę faktów. Znaczy, odpowiedź jest prosta. Nie. Nie odbudują. Nie odbudują nowoczesnego, nie odbudują też sowieckiego, bo jest dokładnie tak, jak Daniel mówił. Oni korzystali z zasobów sowieckich, które były budowane przez 50 lat I to czy dłużej. No potęga a więc. wszystkich republik. Nie, no po prostu to było składowane, nie było wojny, oni nie mieli gdzie to wykorzystać, a cały czas jak gdyby cały czas sobie zwiększali te magazyny. Nie wiem, kapitańskim teraz mówi, czy nas w ogóle wszystkich zamarło? Nie, ja słyszę. A, ty Słyszę. słyszysz. Słyszę, widzę. Dobra. W każdym bądź razie wygląda to tak, że tych sowieckich nie odbudują, a na tę nowoczesną broń, którą obecnie się wytwarza, moim zdaniem nie będą mieli pieniędzy, to jest raz. Drugi raz, o czym zapominamy, Chiny nie pozwolą, moim zdaniem, Rosji się zbroić. Okej. To Czyli ostatnie zostawię, bo to jest takie dosyć hardkorowe. Zobaczymy, jak to się potoczy zobaczymy. dalej, te relacje chińsko-rosyjskie. Tu bym na razie obserwował, ale najważniejsza rzecz to jest dostęp do właściwych technologii, przeskoczenie samych siebie w temacie czołgu T-14, który nie są w stanie wprowadzić w takim wzorze, jakim by potrzebowali, na zasadzie właśnie używając terminologii zbliżonej do tego, co robią Izraelczycy, przeźroczystego kokpitu, żeby widzieli wszystko przez ściany, używając odpowiednich kamer, monitorów i tak dalej. Będą klepać czołgi T-90, raczej tu się zgodzę z sugestią kogoś na komentarzu, bo jest to im bliższe, bo to jest T-90 jest dalekim kuzynem, wersją rozwojową bazującą na T-72, żeby było jasne. Pytanie, Teraz- ile się ich nada do odbudowy. Dokładnie, ile się ich nada do odbudowy, ile do przebudowy, tudzież do produkcji od nowa. Teraz wszystkie nowoczesne wersje pojazdów, takich jak transportery kołowe bojowe wozy piechoty, odpowiedniki naszych Rosomaków i nowe bojowe wozy piechoty. Miały być tam kurganiec, bumerang i tym podobne te rzeczy. I co? I jedyne, co w tej chwili rzeczywiście działa, to w oparciu o podwozie BWP-3, żaden cud, jeżeli chodzi o podwozie, budowa na tej bazie, ale co zrobili jeszcze w międzyczasie? Modernizują stare BWP-1, dając im inną wieżę z armatką, taką jak na tych BTR-82, co zwiększa ich zdolności skokowe, ale tylko w ataku, a nie odporność na ostrzał. I tak naprawdę wszystkie te nowinki są opóźnione na dzień dobry o co najmniej kilka lat, o ile w ogóle wejdą. ile Jedyne, kosztuje co mniej są w więcej stanie- czołg nowoczesny? Zależy jaki, ale licz, że od 6 do 8 milionów dolarów za sztukę rosyjskiego sprzętu. Taki przedział bywało. No, Abramsy to jest od 10 do 12 się może zdarzyć. Leopardy też to jest taka 10 jak nic. A bojowe wozy piechoty, no to jest powiedzmy przedział 2 do 4 milionów dolarów za sztukę. Okej, Ale czyli tamte staruszki to jest kompletnie inna cena, bo zanim zaczęła się rozruba na Ukrainie w tamtym roku, wiesz, za ile można było kupić czołg T-72 takiej wersji takiej eksportowej? $150,000 za sztukę i w tej cenie trafiały gdzieś tam do Jemenu, do tamtej wojenki i tym podobnych.
A kup Okej, teraz. ale jeżeli tych czołgów nie ma, a potrzebujesz czołg, to musisz go zrobić od nowa, czyli kosztuje cię około $8 milionów. Najpierw musisz Nowy? postawić huty, Tak, no tak. Plus potem cała jeszcze ta walcownię. Mów, wiesz, no na dzień dobry, tylko najpierw musisz zrobić bo czołg. same Nie czołgi mówię o według elektronice. Ja takiego jestem ciekaw, szybkiego... ile jest walcowni, ile jest odlewni, które są w stanie zrobić to wszystko, plus ile jest profesjonalnych fabryk z profesjonalnym sprzętem do spawania i tak dalej. A No bo wozy to bojowe jest są problem. dużo tańsze od czołgów? Podałem ci przedział 2 do 4 milionów, w zależności od tego, okej. jak je chcesz wyposażyć i jakie mają być odporne. Bo to, co zaprojektowali Niemcy, Schützenpanzer Puma, to niestety, ale nie odbiega cenowo od czołgu. No okej, czyli straty takie, jeżeli mamy tych 10 000 łącznie czołgów i wozów bojowych, jeżeli chcieliby to odbudować, no to masz lekko 40-50 miliardów dolarów. Przy takiej Nie ilości. przeliczaj na pieniądze, przeliczaj na przeliczaj to możliwości ludzi, którzy to robią. W ciągu Okej. 10 lat nie będą mieli nawet ludzi, którzy wiedzą, jak obsługiwać obrabiarki. Właśnie o to mi chodzi. Nie mówiąc Właśnie już to o mi jednym, chodzi. że znaczy ja się nie znam, ale biorąc pod uwagę, ile musisz starzeć lufę, to tak naprawdę, żeby wyprodukować lufy do tych czołgów i żeby je za 5 lat czy 6 lat zamontować, to już powinno się zacząć. A oni kupują z Iranu. No, można postarzać z wykorzystaniem technik Ale nie wiem, czy temperaturowych, ale to nie u nich. Ja chciałem tutaj wrócić do tego, co kapitan mówił, bo powiedział, że się nie zgadza. A może warto, skoro się nie zgadzamy. Bo ja powiedziałem, że Chiny nie pozwolą i to rozwinę. No bo wyobraźmy sobie, że wojna się kończy. Jest jakiś rozejm. Z tego rozejmu nikt nie jest zadowolony do końca. Rosja popada w jakimś tam, coraz więcej handluje z Chinami i ogólnie z Azją, natomiast jeżeli chodzi o Europę, no to powoli ten biznes wraca as usual, no ale nie do końca. Teraz skąd Rosja ma pozyskać odpowiednie komponenty i technologie? Bo nie wyobrażam sobie, że europejskie firmy będą robiły po raz kolejny taki sam błąd i dostarczały to Rosji. Będą na mocnym cenzurowanym, będzie to bardzo utrudnione. A więc wchodzi w grę tylko ten kierunek chiński. I Chiny nie są, jak gdyby im nie będzie zależało, żeby budować zdolności militarnych, czy zwiększać zdolności militarnych Rosji. Sąsiada, który nigdy nie wiadomo, co mu odwali w przeciągu najbliższych 100 lat, nie? No na przykład, tak? O ile dalej będzie to ten sam sąsiad. Jeżeli będzie nadal ten sam sąsiad, a jeżeli chce zwiększać jakieś, powiedzmy, swoje wpływy w Azji Centralnej, co robi, no to będzie uzbrajał teraz Rosję, która będzie, no jak gdyby... Największego konkurenta w Azji. Konkurenta gdzieś, tak? I być może jeszcze można tą Rosję uzależniać handlowo od siebie, no to po co wzmacniać ich militarnie? Zachód nie jest wrogiem dla Rosji, nie zaatakuje, tak? Nie jest wrogiem w tym momencie, a więc no ja nie widzę jak gdyby takiego racjonalnego powodu, jak Rosjanie mają się odbudować, na jakiej podstawie, skąd pozyskać te komponenty, skąd pozyskać ludzi, plus te problemy też demograficzne, no wiele jest takich rzeczy, które wskazują, no i jeszcze jeden rzecz, no kasa. Ja właśnie z tej kwestii ekonomicznej, bo nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku było to Rosjanie za 3 do 5 lat zaatakują. Bzdura. No właśnie chciałbym rozwinąć ten temat na tylu różnych płaszczyznach i spróbować go omówić, ze względu na to, że ta narracja wciąż się gdzieś pojawia, nie? Więc no niestety. Warto o tym rozmawiać i podać te argumenty, które teraz omawiamy. Znaczy wiesz, zaatakują. Pytanie, co będą mieli do użycia, bo jeżeli patrzymy, że zaatakują NATO, no to jest bajka. Jeżeli w ciągu 5 lat choć trochę odremontują, odkują sobie ten sprzęt, który mają, a tak naprawdę my, czyli NATO, Zachód, tej osłabionej Ukrainy nie wyposażymy naprawdę taktycznie solidnie, to rzeczywiście może się okazać, że tam znowu ktoś w tych durnych łbach przekalkuluje sobie, że skoro, prawda, tutaj jakiś Leopard wyleciał na minie tutaj
gdzieś tam, prawda, francuski jakiś czołg i tak dalej, no to spoko, poradzimy sobie. A ponieważ Ukraina będzie miała tą jednak klęskę demograficzną, nie ulega wątpliwości, no to gdzieś ta kalkulacja będzie, no może się uda, bo to jest cała zabawa, bo te myślenie rosyjskie to na pewno jest dobicie w tym momencie Ukrainy, czyli zrobienie Czeczenii bis, tylko o wiele, wiele wolniej. To ja mam pytanie do tego, bo oni kalkulując sobie tego wybuchniętego czołgu i tak dalej, to jest jedno, ale oni muszą przy ewentualnej następnym konflikcie kalkulować sobie te straty ekonomiczne, które teraz ponoszą, straty personalne i to, z jakim problemem z wyjściem tej wojny w tym momencie się borykają. Bo oni nie spodziewali się tak długiej wojny, nie spodziewali się takich sankcji, nie spodziewali się takiego ubytku klientów na swoje ropę i gaz i teraz ewentualna kalkulacja na przyszłość musi obejmować te wszystkie rzeczy, bo ja nie wyobrażam sobie inaczej, przecież tam nie są idioci, nie będą tylko bilansować sobie, wysadzili nam tyle czołgów, a my im tyle, tylko powinni wrzucić w tego Excela jeszcze te wszystkie straty demograficzne, ekonomiczne, polityczne i czy to w najbliższym czasie w ogóle im się może opłacać w jakikolwiek sposób, bo mi się to nie Żadna skleja. wojna im się nie opłacała, którą prowadzili w ciągu ostatnich lat i co z tego? Tak naprawdę Afganistan ich wywrócił. tak naprawdę od 2014 roku, kiedy się kopali w Donbas, im się to kompletnie nie opłacało, bo to już generowało nieprawdopodobne koszty. Mało tego, to co miało być zyskiem, czyli Donbas, zaplecze, kopalnie i tak dalej, rozwalone w diabły, było wielką czarną dziurą generującą ogromne koszty. I już wtedy można byłoby się zastanawiać, czy to ma sens. No, rosyjskie myślenie to jest myślenie takie, że jeżeli mam czym, choćby to były Mosiny, taczanki, cokolwiek innego, a przeciwnik nie da rady powstrzymać nas, no to spróbujemy. I to jest najbardziej problematyczne, że dopóki będziemy przedstawiać nasze miary, łącznie z miarami ekonomicznymi, dopóty będziemy popełniali ten błąd w logicznym myśleniu Federacji Rosyjskiej. Jeżeli przeliczą sobie, że dobra, tylu tam emerytów wymarło, jesteśmy do przodu, jeżeli w międzyczasie jeszcze z powodu braku medycyny, pola walki medycyny, padnie im tam ilość tych kaleków wojennych i tak dalej, inwalidów i znowu będą do przodu. Jeśli na dodatek gdzieś tam ta ilość osób, których ściągną do woja i zmuszą do służby, też im się skalkuluje, no to kto wie, czy na przykład znowu nie postanowią ruszyć na zasadzie takiej, a może Zachód nie da już rady. Bo to jest myślenie zupełnie inne. O, i powiem Ci, że ja teraz spróbuję uzupełnić coś do tego wszystkiego. Maciek wrzucił przypominajkę o informacji następującej. Szef CIA w trakcie tego buntu Prigorzyna zadzwonił, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Czyli do Maćka? Nie, oczywiście do szefa wywiadu zagranicznego Rosji, do szefa SWR, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Co się przekłada na wniosek Maćka, ale sygnalizowany też już dużo wcześniej i o nim też mówiliśmy. Amerykanie wolą mieć znanego sobie partnera do negocjacji, nieważne jak one by dotyczyły złych rzeczy, zamiast rozruby i zamiast jednego podmiotu, z którym się rozmawia, kilka nagle niezależnych państewek z bronią atomową i tak dalej. Amerykanie pokazali, że boją się wywrotki i zmiany partnerów do rozmowy, bo nie wiedzą, kto to będzie, ale może być tego więcej niż jeden. I dlatego, jak Rosjanie usłyszeli to, szef wywiadu przekazał, że do niego szef CIA dzwoni, mówiąc, że to oni nie mają z tym nic wspólnego, to dało impuls dla przeciwdziałania skutkom tego prigorzynowego buntu przez Kreml, że tak powiem. I oni sobie z tym w jakim stopniu potem zaczęli radzić, próbując pokazać, że jednak tą siłę mają, chociaż zrobili te amnestie, tym podobne, ale amnestia amnestią i owszem, Prigorzyn sobie lata i zbiera swój majątek, czy to w Petersburgu, czy tu, czy tam oddają. Ktoś musi najemników opłacić. No jak Tak, nie Prigorzyn, to kto?
Dokładnie, a tymczasem właśnie ci dowódcy, którzy nie reagowali na bunt Prigorzyna, tudzież go wsparli, znikają. Część Wagnerowców też zapewne w jakiś sposób zapłaci za to, bo na przykład będą zwalniani, pojadą do domu i tym razem już nie dojadą, bo ich od razu aresztują, bo mieli jakiekolwiek kiedyś konflikty z prawem. I to się jakoś będzie toczyć. Ale pamiętajmy, naprawdę okazało się, że Zachód woli znanego, tak jak Kargul i Pawlak. Co on im powiedział, jak zobaczył Pawlak? Ty, no takie krowy tylko w Krużewnikach. No ale to Kargule. Lepszy stary, znany wróg niż nowy. Co ja się będę nowego uczył, prawda? I trochę ten punktatorski model wyskoczył z tego działania szefa CIA. No ale Chiny mają dokładnie ten sam model, nie chcą rozczłonkowania. Co zrobią tak naprawdę, kiedy zacznie im się to sypać na północy? Mało tego, nawet drobne zawirowanie, nawet drobna wojna domowa w Rosji, no to jednak dalej straty na tym handlu chińskim. Niby on jest nieduży, no ale tu trochę, jakoś to się ogarnia, a bałagan w Rosji to już jest koniec normalnego handlu z resztą świata, bo tej grypy to już nikt nie uniknie, nie łudźmy się. Sytuacja wtedy byłaby pewnie taka, że ilość państw, które skupiłoby się tylko i wyłącznie na zbrojeniach i na robieniu wszystkiego, by przerzucić te aktywa w ten obszar, no odcięłyby Chiny, to byłaby dla Chin katastrofa. I to naprawdę katastrofa ekonomiczna, która przeszłaby w katastrofę społeczną, bo ten rynek chiński nadal, no on jest oparty na eksporcie. Nie ma tego rynku wewnętrznego. Myślę, że Chiny chciałyby mieć ten wewnętrzny rynek, który by ich tam trzymał w miarę sensownie, ale go nie ma. Jego siła jest jeszcze słaba. Stąd to, czy rzeczywiście uda się utrzymać Rosjan w ryzach i spowodować, żeby nie rozpoczęli nowej wojenki, będzie bardzo trudne i chyba bardziej trudne dla Pekinu niż dla Amerykanów, bo Amerykanie na te przełożenia nie mają. Chyba że Chińczycy mocno zaczną naciskać poprzez wsparcie tych południowych, tych republik Azji Środkowej, a tam znowu, prawda, będzie sytuacja taka, że hola, nie ma już tych ludzi, którzy pojadą powiedzmy pracować do Rosji, bo znajdą sobie coś do robienia na swoim terytorium. To trafi Rosję ekonomicznie, chyba głębiej, no ale to jest Rosja. No ja nie biorę tutaj jednak i nie dam sobie ani ręki, ani nawet włosa uciąć, że oni postępują logicznie za każdym razem, no bo za każdym razem udowadniają, że logika to jest logika ich, a ekonomia, no ekonomia ta, co widzimy, jest ważna, ale ci, którzy podejmują decyzje w wielu przypadkach wierzą, że ta ekonomia w Związku Radzieckim, ona będzie służyć partii. Okej, czyli podsumowując, uważacie, że dla wszystkich największych krajów na świecie będzie dobrze, żeby Rosja się nie rozpadła, ale nie będą inwestować militarnie, sprzedawać jakichś podzespołów i tak dalej, i będą ją trzymali na poziomie, nie wiem, Wenezueli, żeby ona Rosja pozyska podzespoły, nie mogła się rozwinąć. Istnieje, ale nie zrobią z tego czegoś mocnego. Mhm. Czyli dużą Wenezuelę 2.0 zrobić. Najlepiej by było Jest dla jeszcze jedna świata. rzecz. Niebezpieczne. Pamiętajcie, co robili Rosjanie, kiedy nawet było u nich słabo, za Jelcyna. Pilnowali, żeby strategiczne wojska rakietowe ciągle były, miały finansowanie, były najedzone, syte i żeby ciągle kończyć wcześniej rozpoczęte programy zbrojeniowe w tym zakresie. Bo wychodząc z założenia, że może się ktoś z nich śmiać, ale w jakimś sensie musi się ich bać. I zawsze do tego ale oni ta musieli broń była. pokończyć te programy nuklearne, bo to, co mieli zrobione i co mieli na stanie, potrafiło im się samo uruchomić, więc dla własnego bezpieczeństwa inwestowali i przerabiali ten cały system wyrzutni, wojska rakietowe i tak dalej, ale jeśli potrafią rzucić chłopaków z wojsk rakietowych na front, jeśli gdzieś w tych różnych raportach, które się pojawiały, była mowa o tym, że nawet bazy tych wojsk strategicznych zdarzało się, że opłacały się lokalnym grupom przestępczym
ponieważ FSB było zainteresowane osłabianiem armii, no to też nie jest takie optymistyczne. Przecież tak naprawdę Amerykanie zainwestowali nieprawdopodobne pieniądze, by pomóc im także w utylizacji części tej broni nuklearnej. Tak, to były Tylko, że miliardy teraz- dolarów. Tylko że teraz oni się tak boją tego wszystkiego i zachowują się trochę jak Kim, że raczej nie ma zgody, nie będzie zgody na to, żeby utylizować cokolwiek z ich stanu posiadania. Wręcz odwrotnie. To też, ale tu jest fajne pytanie. Skoro kwota na odbudowę Ukrainy sięga już blisko 400 miliardów dolarów według wyliczeń, to jak się to ma do budżetu Rosji? Ja bym powiedział inaczej. Jak to się ma do środków zamrożonych za granicą? I tutaj ty, Mati, coś tutaj dopowiesz, to co znalazłeś w pewnych wystąpieniach chyba Olega Deripaski. Ja przypomnę, ponad 300 miliardów gotówki i papierów wartościowych zostało zamrożonych. Trwają prace nad tym, żeby umożliwić przekazanie tego dla Ukrainy, na przykład na potrzeby związane z reparacjami i odbudową, ale tu uzupełnij, Mati, bo to ty to znalazłeś w Deripaski. Okazuje się, że być może nie jest to jedyna wartość majątkowa, którą tam zamrożono. I co na ten temat? Deripaska się wypowiedział, natomiast ja to słyszałem po raz pierwszy i nie wiem, czy Paweł gdzieś to widział wcześniej. Dlatego Deripaska mówię, być stwierdził, może nie jest to że jedyna. fundusze inwestycyjne i jakiś kapitał rosyjski w różnych miejscach na świecie zamrożony to jest 600 miliardów dolarów. Oprócz No to- tych 300, które zamknięto państwu rosyjskiemu, Natomiast to prywatny biznes ma zamrożone jeszcze 600. to jest wypowiedź Deripaski, a ja nie kojarzę żadnej innej wypowiedzi, która mogłaby to potwierdzić. Nie wiem, Paweł, czy to słyszałeś, czy to uznajesz za realne? Znaczy, to jest jego wypowiedź, uważam, że jest nieprawdziwa. Okay. No dobrze, gdyby takie coś było, byłoby to też ewentualnie możliwe, chociaż tutaj, jak to się mówi, własność prywatna, zawsze inaczej na to patrzą w tym momencie państwa, takie jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, a co innego, jeżeli to były państwowe rezerwy, na których nałożono areszt. Ja myślę, że to trochę bardziej mogło mu chodzić, znaczy nie wiem, bo nie rozmawiałem z nim, że tak, że ponad 300 miliardów mamy, jeżeli chodzi o bank centralny, natomiast drugie tyle prywatne osoby, oligarchowie głównie, mogą mieć za granicą Rosji. I teraz to, co się udało zamrozić, to jest w tym momencie, ja się szacuje około 40-50 miliardów dodatkowo, z czego większość przypada na Europę, nie? Być może on jak gdyby mówił, że w zasięgu, tak, jest. Rozumiesz, tak, że może o to chodziło. Że może ktoś w każdej chwili to zagarnąć, tak? Tak, no bo wiesz, no są majątki, które nie zostały zamrożone, na przykład w Wielkiej Brytanii, no ale może się to nagle zmienić, bo wejdzie Kolejna ustawa. sankcja, nie? Tak, wejdzie ustawa, wejdą sankcje i nagle to, co ktoś jest prywatnym właścicielem, bo sobie kupił jako prywatna osoba, no może się okazać, że nie jest już jego, tak? No, więc bardziej bym w tym kierunku patrzył. Natomiast jeżeli chodzi o te dodatkowe, to tak jak mówię, to jest około 50 miliardów, więcej nie wydaje mi się, żeby się zebrało. No ale to i tak zbliża, w razie czego, do tych wartości. A pamiętajmy, Niemcy, okazało się, że ten Euroclear, tak, i Belgowie, To Belgowie. tam są jeszcze małe pierypychanki w sprawie procentów, jakie od tych zamrożonych kwot tam się gromadzą. I to nie są pojedyncze miliony, nawet nie dziesiątki. 3 miliardy euro. Tak. Natomiast tam było inne chyba pytanie, bo to sobie powiedzieliśmy o części, natomiast tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć, bo było jak gdyby porównanie. Ja to cały czas powtarzam, może to się w końcu przebije do jakiegoś mainstreamu, bo była podana kwota 400 miliardów. To są jakieś wyliczenia, ja widziałem trochę inne, niższe wyliczenia, ile Ukrainie przeznaczono tych pieniędzy. I to się uzbierało około 170-180 miliardów. Niezależnie, czy to jest ta kwota, czy ona jest troszeczkę wyższa, no to zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Budżet Ukrainy
przed inwazją to były 45 miliardów. Budżet rosyjski to jest niecałe 300 miliardów. I teraz, jeżeli patrzymy, Ukraina jest mniejszym krajem i jeżeli ktoś prowadzi wojnę, to nie jest tylko, że musi wydawać na uzbrojenie, tylko musi, jak gdyby, ponieważ produkuje to uzbrojenie, produkcja cywilna trochę leży, no musi jednak tworzy się deficyt budżetowy, tak jak rozmawialiśmy, no musi jednak pokrywać pozostałe gdzieś wydatki, No wypłaty i emerytury z nieba nie spadły. wypłaty nie i tak się. dalej, nie? A więc Ukrainie, jeżeli ma pomoc, bo to jest przy założeniu, że ma pomoc, jest łatwiej prowadzić tą wojnę, bo mniej potrzebuje tej kasy, żeby pokryć, bo to nie są tylko wydatki wojenne, tylko wydatki państwa w trakcie wojny. Oczywiście Ukraina jest troszeczkę w gorszej sytuacji, bo wojna się dzieje na jej terenie. Niemniej no Rosja już prowadzi wojnę na taką dosyć dużą skalę. To nie jest operacja specjalna. Drony atakują Moskwę. Tak, no to też były ostatnio jako jedna z przyczyn podawana tak przez rosyjskich te media na tego rubla, na osłabienie się tego rubla. No niemniej nie wyobrażam sobie Rosji, która prowadzi 5-letnią wojnę, tak jak nam się tutaj sugeruje, że może sobie na to pozwolić. No to są olbrzymie wydatki, nie tylko na wojsko. Pamiętajmy, to nie są tylko wydatki na wojsko, to są również wydatki na właśnie te sankcje, efekty sankcji, na różnego rodzaju inne rzeczy, które wiążą się z prowadzeniem wojny, a Ukraina jest w odwrotnej sytuacji. Ma wiele krajów, które wspierają, a więc jeżeli porównujemy w ogóle, kto może prowadzić długoletnią wojnę, czy Ukraina, czy Rosja, to musimy porównywać potencjał gospodarczy krajów, które wspierają Ukrainę, i Rosji, bo Rosji w tym momencie nie wspiera nikt. No poza jakimiś drobnymi rzeczami, które idą powiedzmy z Iranu. Ale to jest biznes niż wsparcie bardziej. No tak, ale czy Chin, tak, ale to jest biznes. To nie jest tak, że tam idzie Oni za jakaś to pomoc ciężko i te, płacą. za te drony to idą za darmo, nie? Więc tu mamy sytuację, słuchajcie, że jest jeden Goliat i jest jeden Dawid, który jest wspierany przez rzeszę jakichś pomocników. Oczywiście, jak to w takim wypadku, jest pytanie, czy ci pomocnicy będą wspierać. Natomiast no, na ten moment jest finansowanie na ten rok i na przyszły rok dla Ukrainy. Jeżeli założymy, że tutaj będzie cały czas sojusz, no to Rosja nie ma szans jak gdyby tej konfrontacji. Wtedy to w tym wygrać ekonomicznie. zestawieniu ekonomicznym to Rosja jest z Dawidem. No wtedy tak. Bo tak naprawdę potencjał gospodarczy tych wszystkich krajów, to one po ułamku procent wystarczy, że dają Ukrainie i Tak, to Ukraina może funkcjonować. Żadnego kraju jakoś mocno nie boli dodatkowo. Te pieniądze na pokrycie jakichś rzeczy socjalnych, zobaczcie ile Rosjanie wydają na socjal, a ile wydaje Ukraina. Rosjanie No. mają więcej emerytów niż Ukraina ludzi. No. Więc jak gdyby, a teraz im ten system w 2023 no łamie się, rubel łamie się, tak? No to co w przyszłym roku będziemy mieli hiperinflację, będą problemy z wypłatą i co jeszcze przez tak 5 lat będziemy sobie ciągnąć i ograbiać tych własnych obywateli? No nie da się w nieskończoność. Ten efekt będzie, tak? Pytanie oczywiście kiedy, jaki, no i o tym opisujemy. Natomiast no też nie mówmy, że to się stanie tak z dnia na dzień i Rosja powie, a jednak za dużo ekonomicznie tracimy, no to wywieszamy białą flagę. No pewnie tak nie będzie, tak? Powinna tak oczywiście zrobić, natomiast myślę, że ten scenariusz jest najmniej prawdopodobny, znaczy ten scenariusz w tym momencie nie jest prawdopodobny, natomiast oczywiście zmiana władzy w którymś momencie pewnie zaistnieje i ten scenariusz również trzeba rozważyć. Okej, panowie, macie coś do dodania? Czy kończymy, bo widzę dwóch na górze jest mocno chyba podziębionych. Oj, tak zakatarzeni. Tak sobie. Tak. Maciek nawet stracił głos całkowicie, gardełko.
Włącz mikrofon. Okej, wrzucę teraz temat Geopolo. No. Jeden, bo bardzo ważny. Z jednej mańki mamy ważną rzecz. Nie będzie teraz wyborów sekretarza NATO. Jest informacja ważna i wiążąca o tym, że Jens Stoltenberg przez kolejny rok będzie pełnił tą funkcję, czyli przedłużono mu ten mandat, bo nie zmienia się dobrego konia w trakcie wyścigu. Z jednej strony. Z drugiej byłoby to otwarcie pola dla różnych tarć i negocjacji o to, kto miałby zastąpić, a to byłaby woda na młyn dla ruskiej agentury. W tym momencie tego uniknięto. Jak długo to potrwa, nie wiadomo, ale w każdym bądź razie Amerykanie w jasny sposób zasygnalizowali, że wolą sobie zostawić taki stan rzeczy, jaki obecnie w Europie jest. I tak trwało przez kilka dni, po czym Benz wyja w czoło wiadomość ze Stanów, że sugestia, aby pani von der Leyen, jak tylko jej się skończy kadencja na szefowaniu Komisji Europejskiej, stała się nowym sekretarzem generalnym NATO. Co wy na to? Pocałunek Bo dla mnie to nie śmierci. jest dobra informacja. Dlaczego? Cudowna, żeby ją wyeliminować. Żeby ją wyeliminować? No oczywiście, Chyba że tylko. No nie Bo łudźmy ona w się, niemieckiej- puszczenie tego teraz w obieg jest skutecznym utrąceniem jej kandydatury na przyszłość, no bo po co by Amerykanie puszczali taką informację? Tak naprawdę, jeżeli nawet, to puszczają tę informację po to, żeby wszyscy pokazali, no dobra, ale zobaczcie, co się działo z Bundeswehrą i tak dalej. A Właśnie. prawdziwe poszukiwanie kandydata będzie się odbywało w ciszy i spokoju, bo króliczek już goni. Jest wypuszczony, prawda, czy tam dobra, zając bardziej na tym wybiegu dla hartów już zasuwa i wszystkie harty biegną za nim. Tak, a co było w cieniu zagadnienia? A tak naprawdę nie łudźmy się o tym, kto będzie, to zaczną dyskutować, myślę, że przed kolejnym szczytem, nie w Wilnie, tylko w Waszyngtonie i tak naprawdę wtedy zapadnie jasna i klarowna decyzja, bo no, Amerykanie też muszą parę rzeczy uporządkować. Jedna sprawa to zapewne będzie w końcu Szwecja. Jeżeli to będzie przeblokowane, no to będzie to jednak gra także na to, co się dzieje z Turcją, jak Turcja działa, bo jeżeli Erdoğan poczuje tutaj, prawda, wiatr w żagiel, no to facet nagle ogłosi, że tylko Turek ma być przewodniczącym NATO i koniec, kropka, wszystkich innych zablokuje, bo skoro wszystko inne działa. No ale poczekaj, Dobra, ale dwie ja rzeczy tylko ważne. stwierdzam, że Erdogan jest no, coraz bardziej sułtanem, a nie jednak tym takim politykiem Może europejskim. tam szachować, jeżeli chodzi o pozycję Dokładnie. nowego przewodniczącego, sekretarza generalnego. Ale teraz tak, von der Leyen znana w chwili obecnej z tego, że ma raczej antychińskie nastawienie, co odpowiadałoby bardzo akurat potrzebom amerykańskim, żeby gdyby się musieli skupić na potencjalnej aferze dookoła Tajwanu i na basenie Indo-Pacyfiku, żeby tu w Europie kierował zagadnieniami natowskimi ktoś, kto jest raczej co najmniej sceptykiem do Chin, a taką pozycję obecnie von der Leyen prezentuje, a jako osoba na poziomie Komisji Europejskiej niestety kompletnie w drugą stronę sugestia, że najgorszy w historii jak na razie kanclerz Niemiec, czyli Scholz, miałby ją zmienić. To już jest w ogóle wywrotka piękna i tu się wtedy zgodzę, że jest to wycinanie tych dwóch kandydatur, ale już hurtem. Tak to widzę. Znaczy, nie wiem, czy będzie to hurt. Jestem pewien, że nikt nie wypuszcza teraz informacji, jeżeli na rok jest zawieszony. No bo po co? No tak naprawdę, jeżeli chcieliby zagrać, to najpierw by się rozpoczęła dyskusja gdzieś, powiedzmy, poza off the records i można to zacząć w Wilnie. No chyba, że miał być to punkt przetargowy na rozmowy w Wilnie, to tym bardziej wypuszczenie jej teraz nie miałoby sensu. A na tym statku jest paru oficerów, których nawet antychińskich, których da się znaleźć i niekoniecznie musi być to von der Leyen. No, o czym? Jeżeli Amerykanie chcą bardzo mocno zagrać na Niemcy, to fajnie, tylko pytanie, czy to jest gra na Niemcy teraz, czy to jest gra na Niemcy na przyszłość? Czy to jest takie Berliner Würste, które teraz Amerykanie pokazują, z informacją, że sorki, chłopcy, jest gra, no ale zawsze możemy to podmienić na kebab. Paweł, coś chciałeś powiedzieć, czy mi się zdawało? Ja chciałem tutaj, bo tutaj część słuchaczy, widzów i słuchaczy
pisze, że von der Leyen była dobrą, znaczy jest chyba, bo w Dobrą sumie przewodniczącą komisji. jest dobrą przewodniczącą komisji. To jest jedna rzecz, żebyśmy dorzucili, jak wy to oceniacie. A drugą, Trochę to poczekaj, jeszcze mam drugie pytanie do was. Drugie pytanie jest, bo ja się zgadzam i z Danielem, i z tobą, że no wypuszcza się, jeżeli ktoś wypuszcza rok przed jakichś kandydatów, to albo to są tak mocni kandydaci, także no to tylko żeby uklepać i zobaczyć taki balon próbny, czy ktoś się sprzeciwi, jak nie, no to już jak gdyby jest to ustalone rok przed, czyli ma tak mocne papiery, albo to jest, no właśnie, po co ona jest wypuszczana, bo moim zdaniem to jest spalenie tej kandydatury, tylko po co? Nie wiem, Ona, też nie- mamy- ona od razu nie zaczęła Wiecie- być taka zgodna z linią NATO na dzień dobry. Trwało trochę, zanim Komisja Europejska zaczęła troszeczkę wskazywać Niemcom, Scholzowi, jaki byłby właściwy kierunek. To trwało. I ona się stopniowo przekonywała, albo raczej, że warto zająć taką pozycję, a nie, że to był jej pogląd. Ja tak to widzę, jeśli chodzi o jej podejście do wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo słuchajcie, ona to wrzucę mimo wszystko... tylko info, które nam tutaj jedna z osób puściła na tym naszym czacie. Ja sobie sprawdziłem, rzeczywiście są jakieś przecieki od Stoltenberga, że Szwedzi być może mogą spodziewać się zgody Szwecji, Szwedzi mogą spodziewać się zgody Turcji w Wilnie. Oczywiście znowu jestem ciekaw, czy to jest puszczone, żeby Turkom trudniej było się wycofywać, no ale Stoltenberg gdzieś tam już mówi, że jest możliwa zgoda, co nie oznacza ratyfikacji dokumentów, ale jakieś zielone światło. No więc no, sprawa jest arcyciekawa, bo co to jest to zielone światło? Za chwilę spalą następny Koran i nagle chłopakowi się odwiedzi. No. Albo jest to znowu wypuszczenie takiej info, żeby wzmocnić tą pozycję dyskusyjną. No dzisiaj było to spotkanie, może coś tam ugrano. Okej. Jednak to będzie troszeczkę trwało. Zobaczymy, jak to się potoczy. A we wszystkim jeszcze będzie element finansowy. Jeżeli strategia bezpieczeństwa narodowego Niemiec, o której w dniu dzisiejszym robiłem nagranie z panem doktorem Piotrem Andrzejewskim, jutro będziemy o tym mówić. Generalnie rzecz biorąc, owszem, zawiera świetny element, który mówi o tym, że po raz pierwszy jako czynnik destrukcyjny dla bezpieczeństwa w Europie wskazana została Rosja. Tego nie było od czasu zimnej wojny. To jest postęp. O tyle sam ten dokument niestety to jest zjawisko porównywalne do tego, że góra urodziła mysz. Jest to początek tego typu prac, dopiero jakie Niemcy powinni zacząć i nawet sami niemieccy koalicjanci z FPD, tak, nie są zadowoleni z tego dokumentu, jaki powstał, bo to ma niewiele wspólnego z tym, co powinien sobą prezentować dokument o nazwie Strategia Bezpieczeństwa Narodowego i co najważniejsze, nie powstała instytucja, czyli stały organ zajmujący się tym tematem o nazwie Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak wzorowana na tej amerykańskiej przy prezydencie, no ale też przy okazji pokazała, jakie są przepychanki pomiędzy resortami w Niemczech dotyczące tego, gdzie miałoby to być umieszczone i kompetencje z tym powiązane. Ale generalnie niestety, a tu i teraz, Niemcy jako europejskie mocarstwo nie są w stanie wykonać dwóch rzeczy naraz. Czyli wysłać brygady do stałego stacjonowania na Litwie i zareagować na prośbę prezydenta Rumunii o to, żeby taką samą brygadę wysłać do niego na wzmocnienie wschodniej flanki NATO w Rumunii. I w chwili obecnej pod wieloma względami polityka obronna Niemiec pokazuje, że król jest nagi. Niestety. Czyli mamy dwóch golców na wschodzie i na zachodzie? No mamy. O którym golcu na wschodzie mówisz? No Putinie. Powiedziałeś chyba ty dzisiaj, nie? Że król jest... Nie, to Daniel chyba powiedział z wschodu Dokładnie, król w jest kwestii- nagi i teraz tak. z zachodu też król jest nagi. Ale w innym obszarze. Powiedzmy, inne spektrum światła. Okej, to otacza każdego nas z nas. plaża nudystów.
taka. Nie, no Niemcy mają to nie co jest mają, przyjemny no, sandwich. Te pomysły, te informacje, że oni znowu będą inwestować w przemysł obronny, no coraz bardziej stają się takim raczej dowodem na to, że się rośnie jakaś taka aberracja wokół nich, no bo jeżeli my znowu mamy inwestować w przemysł obronny, a ile oni z tych 100 miliardów wydali? Nic to nie jest. Dwa? Nie. No, Tam w ogóle chyba nie wydali tego. I teraz nagle 1 miliard z groszem z tego poszedł. 1 miliard z groszem z tego, więc teraz informacja o tym, że oni coś będą znowu wzmacniać i tak o. Ale Bo wygląda ja mam na taki to, że pomysł, jak pozwolicie. Bo może tu chodzi o coś innego właśnie. Teraz mnie tak zainspirowaliście, jak wielokrotnie mnie inspirujecie. Bo może chodzi o to, że po to teraz jest wypuszczane, żeby powiedzieć Niemcom, no zobaczcie, chcemy zrobić wasze przewodnictwo w NATO, no i przez ten rok no musicie się jakoś wykazać. Nie? Czyli jeżeli będzie nadal taka pabieda, tak, jaką mają, no to powiemy, no nie, no nic nie zrobiliście przez rok, no to jak będziecie szefować NATO, no to nie będzie wcale lepiej. Nie? Czyli jest obiecane, damy wam tutaj tą prezydenturę w NATO, no ale musicie coś do tego czasu zrobić. Ale wierzysz w to, że Francuzi by to łyknęli? Ale ja mam jeszcze inny Chyba pomysł. też nie. A ja mam Włosi jeszcze chyba inny też pomysł. No. A ja mam pomysł, czy to nie jest próba właśnie wrzucenia ich pod pociąg, wysuwając tą kandydaturę i mówiąc, tylko musicie się postarać, wiedząc, że to nie wyjdzie. I koniec Wiesz, końców von der nie będzie Leyen to... może udawać antychińską, ale to, co Niemcy teraz odstawiają na kierunku chińskim, to raczej nie brzmi optymistycznie. Więc, kojarzy się to więc z tym dowcipem, o którym dzisiaj słyszeliśmy, że jeżeli dalej będziesz traktował tą część Tak. ciała jako wejście, to dalej będzie bolało. to będzie, A oni będzie się koło bolało. tego miejsca kręcą w tej chwili. Nie no, bardzo. szczególnie, że no, widać, szczyt NATO w Wilnie pokazuje parę ciekawych rzeczy. Polacy robią ćwiczenia tych sił specjalnych. Niemcy po raz kolejny powiedzieli, dobra, możemy jakąś tą swoją brygadę kiedyś przyślemy, ale wy nam wybudujcie tam już nie wiem co. Więc widać, że tam nie ma czego. Zresztą nie powiedziano im wprost, że dobra, możecie sobie kombinować z przysłaniem czegoś na Litwę, ale pamiętajcie, że musicie mieć 3 razy tyle, bo jedno na rotacji, jedno na odpoczynku, jedno na miejscu. Więc Niemcy rzeczywiście są grillowani przez Litwinów bardzo skutecznie. Jak na przywództwo NATO, to ten wzorzec jest taki sobie. Teraz wziąć pod uwagę ten raport generalnego inspektora Bundeswehry, ile czasu będą potrzebowali na to, żeby móc wystawić jedną dywizję do działań na potrzeby NATO w całości i jeszcze tą brygadę na Litwę. A teraz, gdyby jeszcze miała być brygada na Rumunię, to jest 5 lat przygotowywania i wydawania pieniędzy na to. Więc tu się zgadzam. Pieniądze to może sobie być... można wydać, oni mają pieniądze, tylko nie ma komu tego zrobić. Poczekaj. Te 100 miliardów tak naprawdę najbardziej prawdopodobne jest, że wydadzą Niemcy na amerykańskie samoloty F-35 i tym podobne rzeczy i na współpracę przemysłową, która na dzień dobry trochę nas zaczyna boleć, że Amerykanie kiwając palcem Niemcom, że kiepsko robicie i stawiając mocno na nas, to jednak pozwalają na to, żeby biznes as usual z Niemcami był robiony i oni dostają zdolności, raczej ofertę offsetową na samoloty, której my tej oferty na przykład nie dostaliśmy od Amerykanów, albo raczej nie staraliśmy się o to. Co jednak otwiera te drzwi, że jeśli przez ten rok oni pokażą, że nie są takim mocnym człowiekiem Europy, jakimi chcieliby się jawić, to tu się otwierają drzwi dla ludzi z Europy, albo środkowo-wschodniej na stanowisko tak ważne w NATO, albo z krajów Tak, ale nordyckich. Maciek, pamiętaj o takim drobnym ale. No, gdzie mielibyśmy produkować te, powiedzmy, części F-35? No, ale może będzie drobne, stawiana cała fabryka w Niemczech. Już jest decyzja na ten temat. Ale przypominam, że Niemcy mają mimo wszystko jeszcze doświadczenie. No wyżej no tak, mają wyżej rozwinięty. Mają i cały czas przemysł. byli zapleczem tym amerykańskim. Więc no tutaj, nawet gdybyśmy chcieli w Polsce postawić wszystko,
no to po pierwsze, no, to nie jest tak, że nagle stworzymy, nie wiem, masy inżynierów, technologów i tak dalej. Wchłaniajmy po kolei to, co możemy i cieszmy się z tego, co jest. Ja wiem, że tu można zarzucić, że to nie jest, powiedzmy, patriotyczne, no ale mierzmy także siły naszej gospodarki na realne możliwości tego, co potrafimy zrobić lub co jesteśmy w stanie wchłonąć, bo to jest też technologia, którą musielibyśmy na dzień dobry ustawić. I być może, że z tymi end-userami chipów sobie radzimy, bo to jest, powiedzmy, ta mocniejsza część, ale z tym lotnictwem wycięliśmy to wszystko. No co, doświadczenia mieliśmy kiedykolwiek jakieś? No efy, no ale znowu, no to myślę, że to jest za mało, a poza tym no, jeżeli komuś mają przyłożyć, to najpierw przyłożą nam, więc logiczne, że fabrykę postawi się trochę dalej. No, zobaczymy, ale możliwości tu jest całkiem sporo i Amerykanie przy psztyczkach, jakie porobili Niemcom, być może zrobili to jakąś zasadzkę tego typu, właśnie a propos obsady stanowisk kluczowych w NATO. Zobaczymy, to jednak interesy z Niemcami robią, bo mają potencjał ci Niemcy w tym zakresie. No Niemcy jeśli nadal chodzi są kluczową intelektualnie. gospodarką, no trudno Tak. ich wyciąć z tego powodu. No, można próbować tylko, znaczy myślę, że że Amerykanie doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ta gospodarka niemiecka mimo wszystko jest jednym z ważnych trybów Europy i jak zarżnie się gospodarka niemiecka nawet przy tych głupotach, które robią Niemcy, no to bardzo mocno, tak, świetny kandydat, to Bardzo też dobry kandydat. to odbije się na możliwościach także tutaj wszystkich partnerów Niemiec. No, jeżeli mamy mieć budowaną, stabilną sytuację w Polsce i Amerykanie chcą mieć tu, powiedzmy, zaplecze, no to ono zależy także od tej współpracy z Niemcami i tego, czy da się w ten sposób jeszcze przeciągnąć ten przemysł niemiecki od Chinoli, no bo no muszą dostać jakąś marchewę. Tylko pytanie, czy jeszcze rząd niemiecki w jakikolwiek sposób kontroluje choć trochę niemiecki przemysł, czy niemiecki przemysł już ma głęboko wywalony na rząd niemiecki. To jest klucz. Ja tutaj wam wrzuciłem takie zdjęcie, bo jest kandydatura, ale ja poważnie się zapytam, czy to nie jest też jak gdyby kierunek, żeby Ale ja już no, powiedziałem, że z No. krajów nordyckich lub z No, Europy bardzo tak. Środkowo-Wschodniej. tak, Właśnie że to było wiesz, moje pytanie, które chciałem zadać. bo z tych nordyckich, no to byłoby dosyć silne wzmocnienie, pomijając, czy to będzie ta pani, którą pokazujemy. Stoltenberg jest Norwegiem. Mhm. Słuchaj, tylko my Więc- jesteśmy wewnętrznie tak pożarci, że nawet gdyby była jakaś kandydatura z naszego kręgu, to pewnie byśmy się pozabijali wewnętrznie w udowadnianiu nie, tak, nie. A z krajów A nordyckich oni- jest w A stanie oni mieliby pogodzić czasu wszystko. czekać, a z krajów nordyckich jest w stanie pogodzić. Ja tam był bezpieczny z Wikingiem na czubku NATO. Teraz jest Wiking i jest okej, nie? I czuję się całkiem No, oni są bezpiecznie. realistami, bardzo mocni, Ale słuchajcie, bardzo mocnymi ja realistami na zwrócę- kierunku Rosji. Tak jeszcze lekko wracając do tej niemieckiej strategii bezpieczeństwa narodowego, powiem wam o jednej rzeczy, której mi kompletnie tam zabrakło, jako rzeczy fundamentalnej oraz drugiej jako cholernie ważnej. Fundamentalna. W ogóle się nie pisze o Polsce jako sąsiedzie, jest tylko co najwyżej wspomniana Europa Środkowo-Wschodnia. To jest przy tym, że jakie są potężne więzy gospodarcze, a bezpieczeństwo również obejmuje te kwestie ekonomiczne i gospodarcze, potraktowanie tego w ten sposób przez niemieckie 3 ministerstwa pracujące nad tym zagadnieniem jest dla mnie trochę dziwne. Z drugiej strony kompletnie pominęli kwestię Bałtyk. Bałtyk jako obszar współpracy ścisłej tylu krajów natowskich, bo ja już liczę w tym momencie Szwecję tak jak ekwiwalent kraju natowskiego versus flota bałtycka i wszystkich zagrożeń, zarówno tych dla handlu i turystyki, jakie pod wodami niestety Bałtyku są, a są one skutkiem 2 wojen światowych i zatopionych tysięcy ton toksycznych Niemieckiego chłomu. środków bojowych, amunicji i tym podobnych niemieckich tam, które cały czas powodują nieszczęścia i wypadki na plażach, czy to w Polsce, czy w Danii, czy w Niemczech. W ogóle o tym nie było, a to jest też tak jakby pominięcie tematu bardzo istotnych kosztów, które musieliby Niemcy wyłożyć na to, żeby to zagrożenie z Bałtyku usunąć. A jednocześnie w 3 działach całej tej strategii, jako jeden z nich dali numer 3, zrównoważony rozwój. A zrównoważony rozwój to jest również ekologia
i ratowanie wszystkiego, co jest. Są niekonsekwentni Francuzów w tym, przed co robią. atomem. I Francuzów przed atomem też. A ja się wciąż dziwię, że ktoś zakłada po ostatnich 1,5 roku dwie rzeczy. Że Rosja jest silna i że da radę i że Niemcy są kompetentni. Dla mnie obie sprawy po prostu już są nieaktualne. Ostatnie 1,5 roku dobitnie pokazało, że i jeden, i drugi kraj mają problemy z rządem swoim i ludźmi, I z którzy są tożsamością ustero- swoją. Tak. No słuchaj, no, lepszy pieniądz jest wypierany przez gorszy. No, w momencie, w którym dobiera się kanclerza, czy kanclerz zależny jest też od środków finansowych partii, no niestety widać wyraźnie to, co mówiłem, że ja nie wiem, czy jeszcze Niemcy kontrolują swoje koncerny, czy koncerny już mają kompletnie wywalone na Niemcy, bo coraz częściej widać, że koncerny nie przejmują się już własnym państwem. Dobra, jest globalizacja, jest taki, a nie inny rynek, no ale tutaj to, co pokazują Niemcy, to przede wszystkim pokazują to, że gospodarka niemiecka znajduje się poza kontrolą, czy znajduje się w kontrapunkcie do jakiejkolwiek sensownej polityki Niemiec. Nie wiem, czy Niemcy potrafią ustawić swoją politykę, bo tak naprawdę zależne są politycy i ta cała struktura zależna jest od tych gier gospodarczych. I to było zresztą bardzo ciekawe, można byłoby sobie to przekuć na czasy II wojny światowej, na rolę tych najważniejszych koncernów, na ich rozgrywki, rozgryzanie się wzajemne, rozgrywanie także kancelarii rzesz. Jest to trochę inna skala, trochę inny system, ale faktem jest, że jeżeli nie opanuje się tego, no to każde plany niemieckiego rządu, czy każde zapowiedzi polityków rozbiją się o realia biznesu. Ja tu się odniosę. Dobrze, ja teraz się odniosę do pytania Łukasza Melnyczoka. No, skoro już tutaj mówiłem o tej niemieckiej strategii bezpieczeństwa z 14 czerwca, to znaczy, że o niej słyszałem. Natomiast nie znam opinii pana doktora Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego w tym zakresie, ale sięgnąłem do fachowca od tych spraw, czyli doktora Piotrowskiego, który jest głównym analitykiem Instytutu Zachodniego zajmującego się właśnie krajami niemieckojęzycznymi, więc jutro będzie można o tym usłyszeć we vlogu z doktorem Andrzejewskim, na co serdecznie zapraszam. Jednocześnie chciałem też zaanonsować delikatnie, że w poniedziałek będzie można mnie zobaczyć w towarzystwie pana profesora Grochmalskiego w Polsat News o 18:00. Będziemy rozmawiać właśnie o szczycie NATO w Wilnie. Panowie, kończymy, czy omawiamy następne Myślę, że kończymy. 20 lat Niemiec jako geopolo? Nie, zostawmy Nie. w spokoju. Nie. Zostawmy w spokoju. Było o elementach militarnych, tych ważnych. No mogę jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz. O nalotach, terroryzmie bezpaństwowym realizowanym przez Rosję to wszyscy niestety widzimy. I Rosja to cały czas robi. I niestety pokazuje to też, że trochę jest słabiej z obroną przeciwlotniczą ukraińską, o czym mówiłem też u siebie. I jedna jeszcze rzecz. Tak długo się nasz przemysł obronny, Ministerstwo Obrony zajmują tym, żebyśmy produkowali u siebie jak najwięcej armatochaubic Krab. I do tego jeszcze armatochaubice K9, których zamówiliśmy więcej niż Krabów dotychczas. I pomimo zamówienia, które już drugie spłynęło na Kraby z Ukrainy do nas, to tymczasem się okazuje, że jest zapotrzebowanie tam takie, a nasze zdolności produkcyjne nie rosną w takim tempie, że będą dostarczane tam tureckie armatochaubice Firtinia, które są turecką wersją koreańskiej K9. Uciekają nam coraz częściej, coraz szybciej różne rzeczy, które moglibyśmy pozyskać do współpracy lub jako zlecenia na rzecz Ukrainy. I to jest niepokojące. I tak bym to spuentował na koniec, że niestety, jak to zwykle bywa, możemy być świetnym wspierającym w czasie wojny, ale nie do końca umiemy wykorzystać okoliczności, jakie się pojawiają i okazje z tym związane, i w czasie pokoju możemy to wszystko przegrać. Dobrze, to ja się Dokładnie. zapytam. Czy Ja już się możemy kończyć? Tak jest, Ja ja się uważam, że zapoznaję tak. właśnie ze strategią Niemiecką? pana doktora Pawłuszko.
Aha. Poczytam może, tak jak. Okej, to ty czytaj, to będziemy mieli o czym też w razie czego podyskutować. Było miło i się skończyło. To dziękujemy Wszystko wszystkim się kiedyś za kończy. spędzony, Nawet najdłuższa spędzony z nami glizda. czas. Dobrze, więc dziękujemy za spędzony z nami czas. Polecają się kanały Kremlinka Show i Kapitan Lisowski, na których mogliście nas oglądać. Dziękujemy za to, że spędziliście z nami 2 godzinki z groszami dzisiejszego wieczoru, krócej niż zwykle, ale ankieta, którą przeprowadził Mateo, wskazuje, że wolicie bardziej skoncentrowane materiały, więc próbujemy się dobywać. Do tego wszystkiego, Jest ciężko. jeśli się podobało, jest ciężko, jeśli się podobało, zachęcamy do lajkowania naszych kanałów, do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania naszych kanałów oraz oczywiście mówimy też o kanałach mediów społecznościowych każdego z nas tu obecnego, Mateusza również, Patronite również chodzi o, sugeruję, naprawdę warto śledzić to, co pisze profesor Boćkowski u siebie na Twitterze. Jest tego dużo. Zachęcam wszystkich. Ale ja nie mam Patronite'a. Gdzieś się założyłeś pogubiłeś Nie masz na jeszcze, końcu. ale chciałeś. Dobra, trudno. Ojcze dyrektorze, założyłeś mi Patronite'a? Poczekaj, muszę sprawdzić, czy już coś z tego mam. Dobra, moim patronem jest minister Czarnek. No, jak Dobrze, Ronald- będzie nowy Czarno to patronat widzę. na ekonomii Rosji z Mateuszem, ale to jeszcze nie teraz, to za moment. Dobra. Dobra, Ale widzisz, wygadałeś będzie. się. No widzisz, No, okej, spoiler zrobiłem? No widzisz. Która- można zdarza. na ciebie liczyć, Tak- dzięki. Pozdrawiamy Pozdrawiają, więc... pułkownika Macieja, bo oglądał. Pozdrawiamy Tak jest. Macieja Korowaja, jeżeli oglądał nas, a nie mógł do nas dołączyć, to pozdrawiamy serdecznie. Napiszę, I że ogląda. żegnają się w kolejności. Profesor Daniel Boćkowski, dziękujemy. Sługa uniżony. Mateusz Lech Pan Zen, dziękujemy. Dziękuję. Jako że on jest szefem i trzyma łapę na przycisku nadawania, to będzie ostatni, więc teraz żegnam się ja, Maciej Kapitan Lisowski, dziękuję Państwu bardzo. I na koniec Paweł Jeżowski. Dziękuję, miłej nocy życzę wszystkim. Do Trzymajcie się, zobaczenia. zdrowia. Jesiu. Dobra. No, No jeszcze Łap- leci. bierzcie O, się za, dobrze, nie wiem, zaciął jakieś się. przedziwne forlaksy i inne świństwa, żeby się doprowadzić do stanu użyteczności. A co wy tacy zakatarzeni? Powiem szczerze, Nie wiesz. młody przyniósł jakiś chyba wirusa, Jasne. na to wygląda. Jego złapało pierwszego, teraz mnie. Gardziołko i katar. No, Typowe letnie Wczoraj jest- świństwa. No, no po raz pierwszy było więcej tych widzów tak, u na ciebie niż u Kremlince. mnie, widziałem. Ale Podejrzewam, wiesz że dlaczego? temat. Wiesz, Oczywiście zapowiedzieliśmy, temat. że ekonomia, to wojskowi Temat. stwierdzili, że Może. nie chcę. Może, no ale to też zależy ile osób, który link, czy Pawła, czy mój, był rozrzucony dalej przez wszystkich Oba nas, były. jak żeśmy z grupy rozrzucone. Oba były, ja wrzuciłem Oba były, wasze. bo Aha. ja wysłałem Mateusza, To w takim wiesz? razie ekonomia przyciągnęła bardziej na Znaczy wiesz co, myślę, że Mateusz przyciągnął raz, no bo on rozsyłał, no, ale A myślę, dwa, że ale temat. czekajcie, bo dwa temat był ekonomiczny, w sensie ja grzałem wczoraj i przedwczoraj Wczoraj bardzo graliśmy. dużo. Tak, sporo Tak. tego. No i wszyscy Tak, chcieli było o tym dużo. rublu też posłuchać pewnie. Nie no, wiem, no. oczywiście. Wróbelek. Tam piękna ktoś rzecz. w ostatniej chwili wrzucił że jest równo setka. Nie pamiętam. Tomasz, ty wrzucił euro równa się 100 rubli, ale to niemożliwe, żeby euro było równo 100 rubli. Nie, A może zamknęli znowu rynki podskoczyło. przecież chyba. Ale było Nie dzisiaj już jest rynek. ponad. Było ponad ponad i 102 wróciło. było. 102 dzisiaj Nie, było. on mówi w tym momencie euro 100. A właśnie, Sprawdzam teraz. Ale Daniel, jakoś, Zamknięty jest rynek. profesor Grochmalski. no, Kto to? Jak się mam nastawić? nie przejmować się żadnym profesorem.